czuję się jakbym nie przygotował się na lekcję do szkoły. Ale trochę widać to, że masz takie dystansik, nie? Nie jesteś tak mocno otwarty na temat, No nie, wiesz? no przecież wiesz, to ja gadam z perspektywy niedzielnego widza, który nawet nie obejrzał całej serii, bo filery omijał. Pytałeś mnie odnośnie tego, gdzie jestem w Shippudenie, to kończę pierwszy ark. Tam okolice... Zajebisty, najlepszy, najlepszy. Poważnie, jest najlepszy, kurwa. Ratunek Gary jest najlepszym arkiem w całym Shippudenie. No to powiem ci... Zniechęciłeś mnie trochę do oglądania. Nie chcę ci spoilerować, wiesz kim jest Pain, nie? Dobra, zacznijmy nagrywać Dobra, i no wrzucimy to to do dobra. odcinka. Nie chcę ci spoilerować, ale jak dla mnie się zniechęcisz. I to bardzo mocno się zniechęcisz i dropniesz to. Tak uważam. Kurwa. I ja widzę, jakie mechanizmy ciebie kręcą. Widziałem to przy Attack on Titan. Bardzo mocno. Jak ci się oczy świeciły, to widać było zaangażowanie historią. Ty, a możemy zacząć nagrywać zaraz? Czy Tak. ja i tak to wrzucę do odcinka. Tak, dobra, dawaj, przedstawienie. Zacznij Siemka, ci ja jestem Adacho, jest dzisiaj ze mną Maciek, któremu się gęba nie zamyka. Może jeszcze raz. Siemka, ja jestem Adacho. Jeszcze raz, poczekaj. No już? Dobra, już. Siemka, ja jestem Adacho, jest dzisiaj ze mną ponownie, dobrze pokazuję w tę stronę, Maciek. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Naruto, nietypowo, ja się na Naruto nie znam. Maciek mówi, że się, w sumie znasz się bardziej ode mnie, czy znasz? Czy Powiem nie znasz? tak, obejrzałem z filerami, obejrzałem Shippudena, mało tego, oglądałem Shippudena na bieżąco, kiedy on wychodził, czyli każdy odcinek czekałem, ściągałem z Dobrze torrentów. pamiętam, że to tam w 17 roku się jakoś skończyło? Nie pytaj mnie, wiem, że jeszcze mangę czytałem swego czasu. Głupoty Bardziej, mogę gadać, ale... wiesz co, skończyłem w sumie, no obejrzałem do tej ostatniej walki finałowej, jakby obejrzałem też kinówkę i potem już przeszedłem na Boruto, które jest obecnie, tylko że Boruto to tak czytam bardziej jako guilty pleasure, Dobrze, totalnie mi się pamiętam, nie podoba 17. to, co tam jest. Ale Naruciaka, wiesz co, obejrzałem po raz pierwszy między trzecią gimnazjum a pierwszą liceum, razem z filerami i no dużo pamiętam. Który to Byłem był rok? Kurde, 2008. No to była pierwsza emisja w polskiej telewizji? Ale ja nie oglądałem w polskiej telewizji. Aha. No, ja nie oglądałem w polskiej telewizji, ja ściągałem z torrentów, piraciłem bardzo mocno i zacząłem mangę czytać na pierwszym arku Shippudena i tak zostałem głównie z mangą, nie? Jak ty możesz mówić, że pierwszy ark Shippudena, jakby ktoś nie wiedział, nagrywamy to w momencie, w którym ja sobie kończę pierwszy ark Shippudena, to jest, jestem w okolicach 30 odcinka, jak Sakura już wygrała razem z babcią, znaczy babcią walczyła przeciwko temu Sasoriemu. To jest. Walka Naruto i Kakashiego z tym... Mówiłeś, że to jest twój ulubiony Deidara. z Shippudena. Deidara, nie? Deidara, no zajebista postać. Serio? Nie. No, z tymi Ale łapami, człowieku. Z łapami to ci Zajebisty się jest. podoba? No jest kozak, człowieku, to jest kinjutsu w ogóle. Jak wejdziesz w lore, to on wykradł to ze swojej wioski, to jutsu, które mu daje łapy. Aha. Znaczy te języki na łapach. To jest nie? jakieś inne niż genjutsu, ninjutsu i taijutsu? Kinjutsu to są zakazane techniki. O kurwa, no dobra. No, każdy tak ma. Powiem ci, dla mnie ten ark ma momenty, ale to są flaki z olejem do tej pory takie, że nie da się tego oglądać momentami. A wiesz dlaczego? I nie mówię tego ze względu na to, że mam zły humor czy coś, bo ja sobie to zacząłem oglądać dosłownie chwilę po skończeniu Naruto, jak byłem nahypowany na tego Shippudena. Shippuden Pierwszy jest moment bardzo tylko rozwleczony. Jest bardzo rozwodniony. Pierwszy tylko moment pierwszego odcinka jest najlepszy. Jak jest, nie wiem, zupełnie inna sytuacja, jak oni się spotykają z tym Sasuke, gdzie biegną po jakichś tam komnatach, no. Sam początek Shippudena. Foreshadowing taki trochę odnośnie, bo No. to będzie później. Wiesz co, Shippuden jest bardzo rozwodniony, ale to przejdziemy w sumie do Shippudena. Jeszcze tylko tak skończę, że jak Naruto wraca, w ogóle Shippuden, ten Hero's Comeback, to jest najlepszy opening całego Naruto i to nie jest Blue Sky, tylko to jest właśnie Hero's Comeback. Ja w ogóle No jest openingów nie kojarzę. zajebisty opening, jeden z moich w ogóle ulubionych w całym anime, jakie kiedykolwiek widziałem. Ale kurde, jak on wrócił po tym treningu z Jirają, tym dwuletnim i Sakura była po treningu z Tsunade i oni tam znowu te dzwoneczki próbowali zebrać, nie? Jak mi się to dłużyło, stary, ja myślałem, że oni kuźwa tego nigdy nie złapią, nie? I tam takie szachy 3D, 5D były kręcone, nie? No Ale tak mnie to zmęczyło.
To mi akurat się podobało, dlatego że mogliśmy na żywym organizmie zobaczyć, jaki zrobili progres. Chyba że zakładamy, że Kakashi też się jakoś wzmocnił, no ale on się Znaczy raczej właśnie, co jest najlepsze, Naruto nie zrobił żadnego progresu. pod to względem jest- siły? Pod względem No siły ale zrobił, pod względem inteligencji. No jak, ale to on wpadł No na nie. pomysł z tymi. Z czym? Z tym, żeby powiedzieć, co będzie pod koniec książki Kakashiego. No dobra, ale to dalej, no, to jest jakby wpisane w kanon postaci i to można jakby to tak trochę wytłumaczyć, że to dalej jest ten sam Naruto. Nie chcę tutaj ci spoilerować, bo wiem, że ty nie Dobra, jesteś gościu, dalej. zaczynamy od pierwszego Naruto. Zaczynamy od chłopie. pierwszego, bo ogólnie tak, overall, jak sobie tak bierzemy całą serię, nie wyłączamy filery. Mówisz w ogóle o pierwszym tak, Naruto czy Shippudenie? o pierwszym Naruto, wyłączamy filery. No. Skupiamy się tylko na materiale źródłowym, to jako całość, jako cały tytuł, Naruto jest lepszy niż Shippuden. A to ci powiem, że zdania w komentarzach są podzielone. Ja nie mam jeszcze zdania, bo nie oglądałem całego Shippudena, ale mi się pierwsze Naruto jako całość podobało bardziej niż ten pierwszy ark Shippudena. Też ze względu na klimat, ale Tak. no momenty, no trudno tutaj mówić o jakichś momentach, kiedy pierwsza seria miała jeszcze po prostu więcej czasu na to, żeby te momenty wrzucić, bo jeśli mielibyśmy patrzeć jakoś procentowo, to takich zajebistych momentów w pierwszym Naruto, które naprawdę mi się podobały, to było koło 5, powiedzmy, nie? Na 220 odcinków, no może nie 220, odliczamy filery, to tam 100 coś. Ale kurde, no nie wiem, ludzie w komentarzach piszą, że pierwsze Naruto przebrnij przez to Shippuden, tam się zaczyna jadka, a inni mówią, pierwsze Naruto jest zajebiste, a dopiero w Shippudenie to się będziesz nudził. I ja mówię, ludzie, to w takim razie jest aż taka różnica? To jest aż tak... Znaczy uważam, że Shippuden nie wykorzystał potencjału. Ogólnie Akatsuki to jest najlepsze, co trafiło się Shippudenowi i ogólnie całemu Naruto. Cała ta organizacja i te pomysły, które były początkowo wprowadzane, początkowo były przedstawiane nam, widzom i czytelnikom, to ciągnęło ten tytuł i tam był naprawdę zajebisty klimat. A potem to się popsuło, bo Naruto się zdragombalizował. Czyli Tak, trochę tak taki to schemat się pojawił, że pojawia się zły... Bardziej tradujemy- power levelowo, nie? Się mocno zdragombalizował ten Naruto. I to mi się bardzo nie podobało i do tego dojdziesz. I też tutaj niestety, ale cię trochę zmartwię tym, że filery w Shippudenie to nie są takie filery, które jesteś w stanie ominąć jak w Naruto. Słyszałem, że tam jest trochę pomieszane, że to trochę Pomieszane, trzeba oglądać. Niestety tak. Tak jak już pytałem ludzi w komentarzach, co jest warte obejrzenia z tych filerów, tej wielkiej filerozy pod koniec Naruto, nie? No. Tam gdzie masz chyba z 80 odcinków filerów, to tam była jedna osoba, której teraz niku nie przypomnę sobie, ale dziękuję. Napisał, że tam w 141 odcinku musisz obejrzeć 3 ostatnie minuty, potem w kolejnym odcinku pierwsze 5 minut, bo to jest kanon, ale potem to już jest filler, albo mogę sobie obejrzeć jakąś tam miniserię z tymi 7 legendarnymi miecznikami, czy coś tam jak to się nazywa, bo ogólnie to A to było... o Shippudenie teraz mówimy. Co? O Shippudenie teraz mówimy. Nie, mówię o pierwszym Naruto. O pierwszym Naruto. Że tam- Że tam była jakaś miniseria, gdzie oni się pojawili w filerach, Tak, ale z Raigą, potem, z Raigą, ale potem dobra. to się jakoś podobało komuś, że to wrzucił do kanału. No nie pamiętam dokładnie, teraz mogę szyć, Tak, ale tak, był. W pierwszym Naruto jest gościu, który się nazywa Raiga i on był faktycznie filerową postacią i on miał 2 miecze. On jest z tej samej grupy co Kisame i Zabuza, nie? tak. On miał 2 miecze, które jakby channelowały pioruny i potem faktycznie ta postać pojawia się w mandze we flashbackach, czyli jakby ją To skanonizowali. w sumie trochę jak postać Bardoka, w takim sensie, że Bardok się pojawił na początku w odcinku specjalnym, w sensie jego wygląd, No, a potem ta scena jego śmierci została poniekąd wrzucona do mangi, kiedy Do mangi, Frieza sobie trochę przypominał na Namek, nie? Podobna ale- sytuacja, nie mówię, że taka sama. no i dlatego ten dzisiejsza pogadanka, dzisiejszy podcast, bo tu już jest podcast, to już jest regularny podcast, drodzy No, widzowie, i no. tutaj to wy jesteście naszymi A my gośćmi, jesteśmy my jesteśmy influ waszymi prowadzącymi. Ciężko jest influ. rozmawiać o Naruto, jeśli mam wyłączyć Shippudena, to jest naprawdę bardzo ciężkie do zrobienia, ale tak jak mówię, pierwszy Naruto pod względem klimatu, pod względem tego, jak Kishimoto, jaki miał pomysł na fabułę, jak ten pomysł był realizowany, cały ten świat przedstawiony, że mamy misje, mamy ninja, że są rangi misji, rangi ninja, są rangi jutsu. Ten świat był naprawdę barwny i to do połowy
arku z Akatsuki, połowy sagi z Akatsuki w Shippudenie, to jeszcze się trzyma. Potem to nie ma. Ty, Dlatego ja ci pierwszy muszę ci zadać pytanie techniczne, najwyżej to się No. wytnie. Wy nagrywacie twój głos mikrofonem teraz? Wasz głos Tak. mikrofonem, tak? Tak, A, to potem mi podeślecie głos. tak. Dobra. No. Nie musimy przy- tego wycinać. Patrz, No to mam. nie, no widzę tam jakiś pryszcz ci wyrósł. Ale To mam, koszulka to mam. ładniejsza niż ostatnio, muszę przyznać. Daj spokój, Albo wiesz co, uwalone. może się sprały te nadruki. Miałeś kolor Nie. podobny jest co ostatnio. Może to była podróbka się sprała. Dobra, zobaczysz, jeszcze wrócimy na szczyt po tym, jak Perez wygra wybory. Nieważne. Pierwszy Naruto jako cały moloch jest lepszy niż Shippuden. I możecie mnie hejtować, drodzy widzowie, No ale tak jest. hejtujcie Maćka, lepiej jego niż mnie, bo Tak jest. ja nie mam zdania jeszcze na ten temat. Ale mówisz o tym klimacie w ogóle. Dla mnie to było trudne zobrazować sobie, w jakich czasach to się dzieje. Bo często jest tak, że jak oglądasz jakieś anime, to od razu jesteś wrzucony do jakiegoś momentu w historii. Ja nie mówię, że do naszego No. świata rzeczywistego, jak na przykład w jakichś szkolnych anime, że możesz sobie wyobrazić, że to się dzieje tu i teraz. Ale no, na przykład w Dragon Ballu masz jakiś moment powiedzmy w przyszłości, bo są technologie, których nie ma obecnie na świecie, ale to jest też zupełnie inny świat. W Attack on Titan masz też powiedzmy jakieś technologie, które są obecne, ale to nie jest tak, że trochę się to gryzie, bo w Naruto trochę się dziwiłem, że z jednej strony masz wioskę i dla mnie to było, zanim zacząłem oglądać to przewijały mi się takie obrazki właśnie chatek drewnianych w lesie. Wydawało mi się, że to są jakieś powiedzmy średniowiecze, ninja, samuraje i takie klimaty. A potem Naruto idzie sobie na ramen do restauracji, ma, wiesz, jakieś słuchawki, monitory, To poczekaj, aż czajnik Boruto zaczniesz elektryczny. czytać. To się odwaliło akurat z tym. Naruto by mu plasował jako 1800 lata. 1800-1900. No gdzie, kurwa, jak tam masz monitory, słuchawki i inne No pierdoły. ale to takie bardziej, wiesz, era Meiji, coś takiego, nie? Jak już bym miał tam placementowo, no bo nie wiem, nie pamiętam już tego, czy w Naruciaku pierwszym był pokazany kraj cały ognia. Nie tylko wioska, ale cały kraj, ten feudalizm, Nie. który tam jest. Nie, To masz nie. normalnie lorda feudalnego, nie? To jest tak bardziej w tym klimacie bym poszedł. No tutaj I- od wioski do wioski się różni trochę klimat, bo też było Trochę widać tak. w pierwszej sadze w kraju fal, jak tam jaka jest bieda, chociaż to też wynikało z sytuacji politycznej, nie? Ale na przykład Wiesz- w kraju Gary to też to wygląda jak jakieś chatki z gówna. No wioski są zrobione właśnie w taki sposób bardziej feudalny. Miasta trochę inaczej. Na przykład, kurde, widzisz, znowu Shippuden, nie? Wioska Amegakure, czyli wioska deszczu. No jest już A widzisz, turbo... nie wiesz, że ja wiem, bo No. nagrywałem ostatnio quiz o z jakiej wioski pochodzę. Jest, I wyszło, słuchaj, że jest jestem z mocno deszczu. futurystyczna. Jest mocno futurystyczna, Widziałem naprawdę. na Więc to zdjęciu. jest trochę pomieszane z poplątanym, ale w Boruto teraz to zrobili. Człowieku, no to nie wiem, czy ty dotrzesz do Boruto, no to jak masz timeskip, to masz wioskę, w ogóle jest takie zdjęcie, że masz wioskę, Konohę, nie? No. A za Konohą są, człowieku, wieżowce takie, wiesz, jak Burj Khalifa, jak Empire State Building, nie? No stary, to jest tak porąbane z poplątanym, no i mi się totalnie to nie podoba, w którą stronę poszło. Dlatego ten Naruto tym klimatem, ten pierwszy Naruciak tym klimatem bardziej mi się podobał. I też to wszystko jakoś tak było bardziej spójne i logiczne, jakoś te power levele nie były super przesadzone. Wiesz, co mi się bardzo podoba w Naruciaku? Że nie Nie udają, wiem, powiedz mi. że Naruto nie udaje, jakby autor nie udaje tym, kim Naruto jest. Czyli nieudacznikiem i mocnym tryhardem. Jeszcze raz powiedz, nie udaje, że kim... Jak czytasz Naruto, pierwsze, czy tam oglądasz Naruto, to masz przedstawionego tą postać jako typowego idiotę, nieudacznika. No, Masz Sasuke, który jest geniuszem, nie? Prodigy Child. tak. I autor nie udaje, że te postaci takie są. On takie stworzył i takie prowadzi. Naruto jest tryhardem, musi dużo się uczyć. Chociażby Ark, kiedy wyruszył po raz pierwszy z Jiraiya na trening, co się uczył Rasengana, nie? Że on bez klona nie jest w stanie tego No Rasengana zrobić. to było świetne ze względu na to, że on wymyślił swój własny sposób, jak załatać tę lukę w umiejętnościach. Lukę w, nie? w umiejętności w inteligencji. I w Shippudenie strasznie potem to się To, zmieni. wiesz co, to może będzie mocne, ale to taka cecha trochę, wydaje mi się, autystyczna Naruto. Że gość jest... Porównujemy go do autyzmu? No nie wiem, no może. Że gość jest, powiedzmy, dobry w rzeczach, które nie są oczywiste. Na przykład on rozumuje właśnie, ta sytuacja z Rasenganem jest o tyle, jakby ja mówię tutaj to w pozytywnym kontekście, więc się na mnie nikt nie obraża, ale on rozumuje w taki sposób, który dla mnie
jest, jakby ja w ogóle bym na to nie wpadł, żeby zrobić na przykład Okej. klona i w ten sposób budować tę czakrę, bo jak ja dostaję instrukcję, na przykład od Jirai bym dostał instrukcję, żeby dojść z punktu A do punktu B, to bym się starał dojść po tej drodze, którą on mi pokazał. A Naruto jak zobaczył, że nie może, to znalazł inną drogę, co w przypadku... Błyskotliwy jest. O, W przypadku nauki tak dużej i ważnej techniki, którą opracował czwarty Hokage, trudno byłoby wymyślić, że 12-letni chłopak spróbuje ją wykonać w inny sposób, skoro to jest tak ważna technika, że no wydaje się, że nie ma innego sposobu. Trzeba to po prostu zrobić tak, jak jest to opracowane i tyle. Więc to jest pod tym względem naprawdę fajne anime. No i też ale wytłumaczenie tu się tych zgadzam. wszystkich. I właśnie dlatego też mówię, że Kishimoto jak tworzył te postaci, to on je właśnie takie zrobił, że Naruto był tym tryhardem i on miał swoje własne sposoby na to, żeby bariery, których nie był w stanie przekroczyć, w jakiś sposób przejść, ominąć, nie? No. Chociażby ten Rasengan. Chociaż z drugiej strony nauczył się Kagebushina tak, ze Tak, zwoju, no który jest techniką nie tyle, że zakazaną, ale jest, chyba ma A-rank albo S-rank ta technika, nie? No. I trochę to, że on ma czakrę Kyubiego mu pomaga w ogóle zrobić tą technikę. No ale No, nieważne. to jest trochę taki wytrych w fabule, że Trochę tak. Jak coś jest zbyt oczywiste, to można powiedzieć, że to jest właśnie kwestia tego, że on ma w sobie Kyubiego, nie? A potem, wiesz co, potem to się dzieje tak, że Sasuke jest cały czas tym geniuszem, ale się okazuje, że kurde Naruto to też miał jakiś zajebiście nie wiadomo jak wielki potencjał i w ogóle ogarnia takie rzeczy, że kontrola czakry, która u Naruto jest na to typowym basic levelu, przecież jakie on miał trudności, żeby nauczyć się chodzenia po wodzie I albo po drzewie. drzewach, No. nie? I potem z niego robią jakiegoś pseudoboga później, no to mi totalnie się nie podoba, bo jeśli tworzymy postać, która jest jakby zakorzeniona, że to jest tryhard, to jest postać, która próbuje siłą woli nadciągnąć braki w umiejętnościach, to już tak to trochę zostawmy. Oczywiście rozwój postaci jest ważny, tylko że ten nie rozwój... uważasz, że z wiekiem już i z nabywaniem kolejnych umiejętności można wytłumaczyć to, że się po prostu polepszał w tym wszystkim? Że nie był Można, nie był można, cały czas na okej, tym podstawowym poziomie? można, okej, tylko że jak Albo Naruto nawet ma powiem ci bardzo- jeszcze inaczej. Sposoby opanowania niektórych technik mogą mu pomagać w opanowaniu innych technik, bo na przykład są te same jakieś podstawy ruchów, nie? Jakieś techniki. Bardziej wiesz co, dobra, tutaj może tak to nawinę. To nie będzie w sumie spoiler. Naruto się bardzo fajnie kiedyś uczył, potem do tego dojdziesz, że Naruto się bardzo fajnie uczy kontroli czakry, jakby natury czakry. Nie samej No. kontroli, żeby stworzyć Rasengana, bo w ogóle Rasengan to jest shape manipulation tak zwany, nie? No. Najważniejsza technika shape'u. Tam nie masz w ogóle natury. Ja wiem, Naruto że będzie- chodzi ci o to, że są różne typy Tak, czakry? typy Ziemi, czakry, wody, coś takiego. I na przykład Sasuke dla przykładu, z racji tego, że jest geniuszem, on ma affinity do ognia, bo cały jego klan jest tym, że ogień, a Kakashi go nauczył Chidori tak, nie? A Chidori jest z Pioruna. pioruna? Tak, a ogólnie jest powiedziane, Nie przynajmniej jest, nie jest to jakoś powiązane? Na przykład jak masz, wiesz, w Ten Hunterze schemat. masz w Hunterze te schematy Nenu, że jesteś na przykład wzmacniaczem, manipulatorem, jak masz jeden typ czakr, masz jeden typ Nenu, to też masz naturalne predyspozycje, żeby mieć umiejętności z tych pobocznych, ale na przykład trudno jest ci opanować ten, który jest po przeciwnej stronie, nie? to Chyba, że tutaj jest jesteś taki, specjalistą jest i masz diagram, wszystkie. tylko że ten diagram jest odnośnie weaknessu, która kontruje którą. Jest taki diagram. W Ale do Naruto, czego zmierzam? No jest coś takiego zrobione, tylko wiesz co, problem jest taki, że tak typy w Dokanie. trochę tak. Jest powiedziane w Naruto, że Znasz. Jonin jako trzeci poziom ninja, ten taki najbardziej zaawansowany, standardowo Jonin ma dwie natury czakry. To jest standard, nie? Kakashi w ogóle... W sensie w momencie, w którym on zdaje egzamin na Jonina, musi już to umieć, żeby zdać? Nie, czy... to jest bardziej standardowo, że Jonin, jak jesteś Joninem, to ty już panujesz nad dwoma naturami czakry. Przynajmniej Kakashi, dwoma. Przynajmniej dwoma. Kakashi ma wszystkie, nie? Ale też dlatego, że ma Sharingana i potrafi kopiować wszystkie techniki, więc ma trochę Okej. łatwiej. Asuma ma na przykład też dwie, bo ma ogień i wiatr, nie? I dochodzimy do takiego momentu, że Sasuke jako genialne dziecko, który ma super potencjał, on ma affinity, czyli tą, kurde, jak to się nazywa? Pokrewieństwo z ogniem, od tak się nauczył najsilniejszej techniki Kakashiego Chidori, nie? Poświęcił mu czas, nauczył go i to ma sens. To ma super sens, bo Sasuke jest zajebistym geniuszem.
I teraz mamy Naruto, który ma bardzo dużo etapów treningu w swojej historii. To też będzie w Shippudenie, do czego też dojdziesz. I to jest okej, ale w pewnym momencie on przeskakuje, mam takie wrażenie, przynajmniej ja tak miałem takie wrażenie, jak to czytałem, że on przeskakuje nie wiadomo ile poziomów i najsilniejszą technikę swoją, do której potrzebował 3 klonów, potrafi zrobić jednym palcem. Tak. Wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi? No rozumiem. To jest trochę, przekładając na Dragon Balla. Załóżmy, że Goku jest tym genialnym dzieckiem, który raz zobaczył Kamehę i się nauczył ją tak, pyk i zrobił jako już dziecko. I to jest okej, bo jest super genialny, nie? To tak jakby się Ale teraz- nauczył robić Hakai patrząc na kogoś. Na przykład, no i wiesz, bo to jest w konwencji tej postaci, że on widzi, zapamiętuje. A teraz sobie weźmy pod uwagę, nie wiem, Gotena, który miał bardzo duże problemy z tym, żeby nauczyć się latać. Chociażby, nie? Bo musiał poświęcić czasu na trening. No nie bardzo, no nauczył się szybciej niż Videl, ale musiał Umownie. się nauczyć. Umownie. No, I teraz zanim on to zrobi, on odpala na przykład Makanko Zapo. okej. To taki trochę miałem feeling, nie kolejność jest zła. No trochę miałem taki na to pogląd. Dlatego Naruto dla mnie jest bardziej zwięzłe i bardziej logiczne, bo fajnie pokazuje rozwój Naruto jako tryharda. Ten moment, kiedy on się bije z tym Sasuke i wiesz, uderzają w te dzbany z wodą, nie? Co Naruciak wali tego Rasengana i tam taki mały strumyczek. No, Sasuke widziałem. rozpieprza, jest kozak, a się z tyłu okazuje, że tam jest wyrwa ogromna, nie? To bardzo fajnie pokazało, jaka jest zależność, jakie są różnice między postaciami, które kurde w Shippudenie no kuleją. Jak dla mnie one kurde kuleją. Ale no, dzisiaj gadamy wróćmy o do pierwszym pierwszej serii w Naruciaku. takim razie. No właśnie. Ta pierwsza saga, Zabuza, Haku, Cryfall. Zajebista, najlepsza. Najlepsza? Dla mnie Pierwszej- najlepsza. Z pierwszego Naruto? To który moment ci tak... Śmierć Zabuzy. No u mnie też. To był w ogóle moment, na którym się wzruszyłem, a nie sądziłem, że Też. się wzruszę. Niesamowita. W ogóle Zabuza dla mnie, w ogóle bardzo lubię Haku, bo Dobrze jestem przedstawiony fanem. ten moment, nie? Jego przemiany w ostatnim momencie, Tak. jak go przeprasza. Ja mówię no bo... Zawsze Nie się no, łapie, wiesz co, fajne w pierwszym Naruciaku jest to, że te postaci, mimo że są złe, w cudzysłowie, to nie są krystalicznie złe, tylko są jakieś motywy, które spowodowały, że one działają w ten, a nie w inny sposób. No, I spaczone Zabuza takie. był, no i Zabuza był takim fajnym przykładem prawdziwego ninży, który się trochę zbuntował na system, jak to trochę wyglądało, nie? I dzięki temu został tym Missing Ninem i robił tam swoje rzeczy. Bardzo lubiłem Haku ze względu na jego Kekkei Genkai, ten Bloodline Limit. Ja uwielbiam wszystko, co jest z lodem związane, więc jak dla mnie Haku to super postać. Ale Zabuza miał tą głębię, nie? Był ciekawą postacią, o co w shonenach, zwłaszcza na początku, kiedy masz pierwszego poważnego wroga, jest kurde ciężko. I nie Zabuza- nie miał też jakoś szczególnie dużo czasu antenowego. Tak. W sensie, no była z nim pierwsza walka, ta akcja, co Kakashiego uwięził w wodzie i tam musieli Naruto z Sasuke ratować, ale potem w zasadzie to wyglądało tak, że oni... No, było to backstory tego dzieciaka, który miał tego ojca, no nie pamiętam już jak się ten ojciec nazywał. I potem w zasadzie spotkaliśmy Zabuzę drugi raz z Haku na moście, była tam mgła, tam też kilka bitka. fajnych momentów i bitka, nie? I Zabuza, Backstory też było tam tego Haku, jak oni się poznali, no ale ogólnie... Zabuza fajnie, że miał swoje techniki, nie? Na przykład ten pierwszy Suryudan, co oni tak, w ogóle zajebisty, to jest moment, jeden z moich ulubionych, co razem z Kakashim, wiesz, i ten go w tym czasie rzeczywistym go naśladuje. Naśladuje go. I nie wiem, ty pewnie oglądałeś z japońskim dubbingiem, nie? No bo Tak. jak żeby inaczej. To te w tle, te głosy takie jak te komendy, nie? Wiesz, Ushitori, ni, to coś No. tam ten. Zajebiście mnie No to to kiedyś jest trochę, pompowało. to jest trochę kwintesencja Naruto. Jak ktoś nie ogląda tego, to tak może, jakby widzi Naruto tak stereotypowo, to trochę, przynajmniej ja tak mówię ze swojej perspektywy, to tak to trochę postrzega, że to są goście, którzy robią tam znaki naprzeciwko siebie i w zasadzie są dzieje jakieś, się na magia, przykład, nie? są na przykład jakieś awatary, które się biją za nich. Tak. Ale nie no, zajebista technika. Suryudan no Jutsu jedna też z moich takich bardziej ulubionych. I to fajnie, to nadawało, to pokazywało klimat, kurde, tej całej serii. Ja byłem bardzo mocno zhypowany tym, jak Naruto, wprowadzając Zabuzę, takiego kozaka, jeszcze Haku z tymi, kurde, lustrami, nie, z lodu. Fajnie to pokazywało, z czym będziemy się mierzyć. Chociaż, to będzie mocny statement, uważam, że problemem Zabuzy było to, że on był właśnie na początku. Na początku. To jest taki mocny przeciwnik, on naprawdę skillowo, bo on potem też się pojawi w Shippudenie, kurde, spoiler, sorry. Ale no, nieważne.
nie powiem ci, czy w retrosach, czy jak, po prostu. No, Jeszcze temat zabuzy nie się boli mnie ten spoiler akurat. temat zabuzy się przewinie. I jak dla mnie po prostu ta postać powinna być trochę później jako trochę cięższy przeciwnik, bo przez to, że on był na początku, to no bo to jest shonen, więc każdy przeciwnik w teorii powinien być silniejszy, nie? Potem mamy Orochimaru i tak dalej, i tak dalej. To zabuza powinien być trochę później, bo jego postać wtedy by na tym zyskała. To i tak jest zajebista postać, to i tak jest zajebisty ark, ale jakby był później, to trochę czuć byłoby, że jest jeszcze silniejszy niż on faktycznie jest, bo to był zajebiście silny ninja, nie? Moim problemem akurat w tym arku nie było to, że on był na samym początku. W sensie mi to siadło tak czy siak, nie? Chociaż też przez ten ark mi siadł też ze względu na momenty pokroju tej transformacji Naruto. To było dla mnie zaskoczenie. Tej takiej wstępnej transformacji, nie? Jak Pseudo Super Saiyan. Tak, to było wtedy jak Sasuke niby tam się poświęcił za niego, nie? Tak, niby zmarł. A w ogóle to jest też hit, bo ja kiedyś obejrzałem w ogóle Naruto do tego momentu, zanim było gimnazjum i liceum, ja obejrzałem ten moment i dropnąłem tą sagę, dropnąłem ten tytuł i mi się wydawało, że Sasuke zginął. Ja pieprzyłem ludziom cały czas, że przecież Sasuke nie żyje, nie? Nie, dla mnie to było oczywiste, bo wiedziałem, że on będzie później, ale zastanawiałem się też, czy w tym uniwersum są jakieś wskrzeszenia, może nie aż takie jak Dragon Ball, no bo tam po prostu... Edo Tensei. No jest to Resurrection Jutsu i są jakieś tam inne techniki, ale no nie ma chyba w zasadzie, no nie wiem, nie mów mi, czy nie ma takiego samego wskrzeszania jak w Dragon Ballu, więc ja wiedziałem, że on tak czy siak przeżyje, więc pod tym Poczekaj względem... do końca arku Shippudena, na którym jesteś. Aha, no w sumie... No W sensie to nie, ja ci nie zdradzam, co się zadzieje, ale poczekaj na ten, bo trochę też pierwszy Shippuden bardzo dużo wprowadza nowych rzeczy, nie? Okay. To jest tak, że nie ma w Dragon Ballu nie ma smoczych kul w Naruto. Nie istnieją takie Deus Ex Machiny, nie? Ale wiesz, jakby nie myśl sobie o tym, czy coś istnieje w danym tytule, czy nie, bo to z każdym Shippuden faktycznie rozwija bardzo umiejętności różnych postaci. Trochę mam spaczone patrzenie ze względu na Dragon Balla. Trochę staram się, albo inaczej, podświadomie nakładam pewne zasady albo schematy z DB i szukam ich w Naruto, więc jak na przykład ktoś umrze, to myślę sobie, okej, czy tutaj można wskrzeszać tak samo jak w DB, a jeśli można, albo na przykład ta postać jest ważna, to czy... Nie, to nie można, to nie można, to akurat, to nie będzie spoiler, no bo nie można, to są ludzie jednak, nie, to nie są Saiyanie i wiesz, tu nie masz Deus Ex Machiny, która cyk i ci postać wraca do życia. Ale no właśnie, powiedz mi, no dobra, to ty mi powiedz. jeszcze a propos tego, jak ci mówiłem, że świat jest fajnie przedstawiony, No. i a propos właśnie Edo Tensei, to już zostawimy tą sagę Fal, jak dla mnie ark Kraju Fal, jeden z lepszych, naprawdę zajebisty, w sumie najlepszy. Drugi to jest Ratunek Sasuke, do którego przejdziemy, ale a propos Edo Tensei, bardzo fajnie Naruto pokazał, jakim kozakiem był Hashirama. Nie wiem, I Tobirama. No, pierwszy Hokage i drugi Hokage. Kiedy walczyli z trzecim, co Orochimaru ich przyznał. No, pamiętam ich, ale nie wiedziałem, jak się nazywali. Senju Hashirama i Senju Tobirama, pierwszy, drugi Hokage, nie? To bardzo fajnie Naruto pokazał ich power level. Chodzi ci o Naruto o serię, a nie o postać. Nie, o serię, jako tytuł, nie? Że fajnie ten power level, ten power scaling fajnie pokazywał, jak Hiruzen, z drugiej strony jak Hiruzen jako dziadek potrafił nadążać za pierwszym i za drugim Hokage, którzy byli w swoim pseudo-prime, bo byli wskrzeszeni jako pseudo-młodzi, nie? Więc to też bardzo tu mi mocno zagrało. Dlatego uważam, że ten pierwszy Naruto, kurde, no jest lepszą serią. Nie wiem, no ja ci się jeszcze nie wypowiem, ale okej. Pogadamy po Shippudenie, zrobimy sobie. No też trochę czasu zejdzie. Powiem ci, że mi ten egzamin bardzo się spodobał, chyba ze względu na format. Ja jestem fanem takich arków, które mają z góry ustalone zasady. Pokroju turniejów, na przykład ten Keiichi Budokai. W ogóle turnieje w Dragon Ballu lubię. Czy to jest turniej mocy, czy to jest turniej szampy, czy to jest ten Keiichi Budokai, albo jakieś egzaminy na łowce w Hunterze. Takie właśnie poukładane pod kątem organizacji arki, które wiemy dokąd zmierzają i mimo tego, że wiadomo, że tam po pierwszym etapie będzie drugi, po drugim będzie trzeci, albo w turnieju będzie ćwierćfinał, półfinał i finał, to mi to sprawia wielką przyjemność, chyba ze względu na to, że ja też w życiu lubię mieć poukładane wszystko, nie? Jakby... A to jesteś pedantykiem?
nie nazwałbym się pedantykiem, ale mam OCD. Taką, to są takie zaburzenia kompulsyjno-obsesyjne. No to ja też mam. Kaktus musi być przesunięty, nie? Na przykład w No, taką coś stronę. w tym stylu. Albo naczynia w zmywarce muszą być po mojemu Tak. ułożone, bo inaczej... Chociaż wyleczyłem się trochę z tego, właśnie jak się dowiedziałem o tym, że coś Przypomnij takiego mi jest. dzisiaj na Facebooku, żebym ci wysłał zdjęcie swojej szafy przy okazji. To zobaczysz. Poważnie, nie? Ale wiesz co, też mam to, że ogólnie nie, no pierwszy Naruto zajebisty jest. Kurde, jak sobie tak przypomnę, to naprawdę. Wiesz co mi się podobało w egzaminie na Chunina? Pierwszy etap. Egzamin. Egzamin. Pisemny. Jak oni tymi swoimi skillami, Sasuke tym Sharinganem kopiował te ruchy, nie? Że No. Shino tam mu te robaki przyniosły odpowiedzi. No. Że kurczę, I czekaj, też nie było wiem, nie właśnie, pamiętam. też było uwypuklone to, jaką postacią jest Naruto. Że on próbował po prostu jakby uczciwie do tego podejść. I nie Tak. wpadł w ogóle na to, że można oszukiwać. Był takim bezradnym trochę tłumokiem, ale mimo wszystko do bólu uczciwym i szczerym. Uczciwym, tak. Ogólnie podoba mi się w Naruto to, że on jest taką postacią. To też super jest, jako że ta postać jest... Rzadko kiedy się zdarza, że postać w shonenach jest faktycznie spójna ze swoim charakterem. Goku na przykład nie jest. Uważam, że Goku z charakterem może jest, ale Z tymi inteligencją... swoimi doświadczeniami, że on No, po prostu zapomina, czego się tak. nauczył Sagę wcześniej. Że nie, i tutaj, że nie jest. Z Luffym też zaczynam mieć lekko problem, ale to trochę temat na inny odcinek. Z Ishigo w Bleachu totalnie uważam, że jest przehypowany i totalnie został zeszmacony przez swojego autora. A Naruto taki, jaki był na początku, taki jest do samego końca i to bardzo buduje postać. I dlatego uważam, że kurczę, dobrze jest to napisany bohater, abstrahując od jego umiejętności i skilli, charakterologicznie jest super napisany. Sasuke w sumie trochę też, chociaż Sasuke zrobili w pewnym momencie psychozjeba, jeśli mogę rzucać mięsem, to przepraszam. Możesz. Ale zresztą na ostatnim arku w Naruto już trochę to widać, No. że zrobili z niego psychozjeba. I ta głębia jest trochę później jakby wytłumaczona, ale uważam, że to było za grubymi nićmi szyte. Ale tak, Czy pierwszy... ty lubiłeś wracając- Saskę na samym początku, czy pod koniec Naruto go lubiłeś mniej, czy bardziej? Jakie jest twoje Saskę? podejście do Saskę? W tej Dobrze, że nie pierwszej pytasz o serii? Sakurę, bo jak dla mnie ona jest do wycięcia. W pierwszej serii Eee, też? W pierwszej serii też. Czemu? Jedyny fajny moment, jaki miała, to jak sobie włosy odcięła. No jest to jed- było... I, No dobra, ty, ale ja jej bronię do tej pory. I mało tego, teraz Nie na rozumiem hejtu na nią. ark, jak jesteś na bitce z Sasorim, też tutaj rośnie. Potem jest do zaorania. Saskę lubiłem, wiesz kiedy? Kiedy się poddawał. Kiedy widział, że Naruto jest lepszy od niego. Kiedy on się tak poddawał? Zaczęło się na egzaminie na Chunina. Na egzaminie Kiedy na Naruto Chunina, co Naruto go ratował, nie? ratował go tymi Przed tym kunajami, wężem. nie? Tak. I wtedy ta rywalizacja między nimi z takiej trochę pseudo-przyjacielskiej stała się już taką faktycznie poważną. I też bardzo fajnie mi to zagrało, że Naruto cały czas widział go, on do końca tej mangi cholernej widział go jako swojego najlepszego przyjaciela, a Sasuke miał inne motywy w głowie. Itachi chociażby jest jego No. tym fokusem. I w momencie, kiedy Sasuke przestał uważać go za idiotę i za takiego typowego piąte koło wozu, tylko zaczął go traktować jako faktycznie rywala i poważnego przeciwnika, to wtedy Sasuke zacząłem go lubić. Że nie jest pewnym siebie, wiesz, pokrzywdzonym, pewnym siebie dzieckiem, który, kurde, przeżył tyle ciężkich rzeczy i tak dalej. W ogóle o tym też pogadamy, bo to jest pytanie, które ja mam do ciebie. Wiesz, który jakby wyżywał się trochę na tym Naruciaku i miał go trochę w dupie, potem trochę nie i tak dalej. Tutaj go zaczął traktować jako na równi sobie. I wtedy Sasuke faktycznie urósł, a ta kulminacja była to podczas jego praktycznie- starcia z Garą. Wydaje- Takiego rozwoju postaci. Nie to, że odnośnie jego Ale podejścia do Naruto, tylko... Sasuke zaczął traktować Naruto na równi w zasadzie na sam koniec ostatniego arku, kiedy tam założył ten ochraniacz na czoło i powiedział, że teraz będą walczyć na równi z równym, a na początku tego arku, jak walczyli przy tym praniu na dachu szpitala i No Naruto to mi się założył... wydaje, że tu był ten moment. Ale Naruto założył ochraniacz i powiedział, żeby Sasuke nałożył, a Sasuke mówi, że chuja, tam nie jesteśmy równi. I nie założył go wtedy. Ale wiesz, potem zobaczył, jaka była wyrwa Rasengana, nie? Tak, nie, ale I- mi chodzi o to, że w zasadzie Sasuke przez 90% Naruto w sensie serii, traktował Naruto jako gorszego od siebie. Ale zobacz, że jak masz ten moment, kiedy on ratuje go i się sytuacja odwraca
i zadaje mu to samo pytanie, czy się wystraszyłeś, nie? No. I patrzy na niego z tymi oczami Kyubiego, to tutaj Sasuke już widzi, że coś jest nie halo, nie? No Że tak. to nie jest tylko idiota. Wiesz, to nie jest tylko baran, który potrafi jedną technikę, tylko gościu, kurde, faktycznie coś potrafi. No i w tej walce z Garą, chyba właśnie o tym wspomniałeś, co Tak. zrobił te 100 klonów w lesie, praktycznie też tam tego Garę ogarnął sam, podczas kiedy Sasuke tam próbował to Chidori zrobić i się wykoleił. Praktycznie Wykoleił. Do końca arku siedział No. na gałęzi i obserwował. Ogólnie nie, no kurde, egzamin na Chuina zajebisty, ale Sasuke nie jest w ogóle który? moją ulubioną postacią. No u mnie też nie jest, ale Nie jest, jest jedną który z etap ci się mniej. podobał najbardziej? Najbardziej? No, przepraszam. Czy las? Czy potem pojedynki? Mówimy o egzaminie, tak? No. Najbardziej mi się podobał egzamin pisemny, bo po prostu bo fajnie pokazywał, że te dzieciaki wykorzystują już od małego swoje skille ninja i swoje umiejętności To się klanowe, zgodzę, to się rodzinne zgodzę. i tak dalej. A potem mi się podobała walka Rock Lee vs Gara. Zajebista. Chłopie! Panie, zajebista walka. Chłopie! Jeszcze ta To muzyczka jest- tu, to jest- wiesz, i on zaczyna zdejmować te swoje to- obciążenia. To ty nie oglądałeś, powiedziałeś, że nie oglądałeś moich odcinków, jak omawiałem. Specjalnie nie obejrzałem, żeby móc z tobą teraz porozmawiać w takich emocjach, nie? Wiesz, o co Ja chodzi. pierdzielę, gościu, to jest ten moment, jak właśnie Ultimate Secrets nazywa się ten soundtrack, aż sobie go sprawdziłem. Jak otwiera bramy, jak robi się czerwony, jak zaczyna tego Garę No. napierdalać. Dobre, to jest to dosłownie, spompowało. to jest Kaioken, gdyby Kaioken był zrobiony lepiej. Nie mówię, że No. dobrze, bo Kaioken jest zrobiony dobrze, ale jakby jeszcze był dodatkowo wytłumaczony. I potem ta sama nutka drugi raz się tylko pojawiła. W zasadzie nie licząc filerów, bo w filerach też była jak klony się tam biły, Lee i Gaia. Widziałem też ten filer. Ale jeśli chodzi o kanoniczne odcinki, to dopiero potem się ta nutka pojawiła, jak walczył z Kimimaro i był pijanym mistrzem, nie? A propos, do Kimimaro przejdę, ale moment, kiedy Moje właśnie ulubione dwa momenty w ogóle w Naruto. I Że nie ma w ogóle nic, sama postać nie ma nic Lee- dalej. sama postać Rocka Lee, nie? Jak on, wiesz, ten Gara, w ogóle Gara też jest zajebistym kozakiem. Gara to jest z dobrych moja ulubiona postać, a ze złych Deidara, nie? Sam w sobie Gara, jak Już on... wtedy lubiłeś Garę? No, tam- jak na on mu tamtym tym etapie? człowieku, tym piaskiem, kurde, mu zniszczył tą rękę i tą nogę, No mu połamał. chłopie, ale ty, jak on na początku stał, tylko cały anime przestał w takiej pozycji, nie? Ale Ten czuć było. To ty lubisz piasek czy jego? No on Nie, nic no, nie Garę. robił, to piasek sam się tam kurwa układał. Ja mam, kurde, nie wiem, to żeby nie było, to dziwnie zabrzmi, ale ja mam bardzo takie dużo sentymentów, no nie, to nie jest sentyment. Skłonności mam takie, że jak widzę jakiegoś psychola, to się będzie moją ulubioną postacią. I tak miałem Okej. w Bleachu, jak widziałem Mayuriego, jak miałem, kurde, nie wiem, w Naruto właśnie Gara na początku, jak był takim typowym mordercą. Tego mu nie można odmówić, nie? Jak Nie wychodził można też mu na odmówić, no. arenę, zabił tych dwóch strażników, bo już nie mógł I się doczekać walki. Jak Doshu zabił tego z dźwięku też. No. Na Co się samym początku. trochę tam się przemienił lesie. w Shukaku. Gara super postać, nie? Który ma dużo głębi na tym arku, na którym jesteś właśnie, nie? To tam jego Tak, no postać jest dlatego najbardziej mówię, zbudowana. no jak na początku widziałem Garę jako takiego dzieciaka bez brwi, obrażonego, który tylko stoi z założonymi rękoma i wszyscy się go boją, a w zasadzie to jak Lee odpalił kurwa Kaiokena, to się Gara osrał. Zajebisty moment. To Zajebisty ja sobie moment. mówię, wszyscy się go bali, a tak naprawdę trzeba było go po prostu mocno uderzyć. Ale właśnie, potem... słuchaj, a propos kiedy Gara u mnie urósł w oczach, to kiedy Sasuke po raz pierwszy tak skakał z tym Chidori, wie, tak, nie? Tam No. próbował go klepać już na arenie. To podczas Gara- walki? Tak, i Gara nie nadążał z tym piaskiem, bo Sasuke No. się zaczął robić tak szybki i w pewnym momencie Garze zaczęły odpadać te jego, ta zbroja z piasku i taki No. się zaczął robić psychiczny, psychotyczny, psychodeliczny, nie? To w tym momencie Gara był moją ulubioną postacią, tak już 100%, ale Kurde. moment jak wykończył Rocka Lee, bardzo, bardzo mi szkoda było Rocka Lee, dlatego to są super postaci. Uważam, że naprawdę Kishimoto super stworzył postać, jedną i drugą. No stary, oni tam, weź pod uwagę, że oni tam mają ile? 11 lat, 13 lat maksymalnie i tam już się dzieją takie rzeczy, że gościu nie ma żadnego problemu, żeby połamać typa i gdyby nie to, że Rocky uciekł i ten piasek mu się na nodze i na ręce po prostu zawiązał, to Rocky byłby martwy. No.
I to nie ma problemu, że 13-latek nie ma w ogóle żadnego kompasa moralnego, nie? I to mi się zaczęło podobać tej postaci, że ta postać jest po prostu ciekawa. A potem, że się okazało, że jest pobratymcem Naruto w jakiś sposób, bo ten już ma Dlaczego w sobie, ciekawa? To był ten moment dla mnie, jak się okazało, dlaczego ona jest taka. To było że on ma tego szukaku w potrzebne. sobie, tak? Nawet nie chodzi o samego potwora, tylko o jego dzieciństwo. A, no to też. No to Bo wiesz co, ale backstory, tutaj to pytanie backstory do ciebie. było niezbędne. Bo ja nie pamiętam już, bo ja pamiętam backstory Gary, tylko nie wiem, czy to było właśnie w Shippudenie już, czy to było w pierwszym, że on sobie tym piaskiem tą Nie. love na czole On tego zrobił. Nie było pokazane, że on to sobie zrobił, ale jak pierwszy mieliśmy... Z ten Yashamaru było, nie? Yashamaru, jak Yashamaru tam niby mówiła mu o tej miłości, a potem ona została wysłana, żeby go zabić i To wtedy on. w nim... Kurwa, no, okej, on. Dużo jest To takich on. postaci, gdzie się łapie. No. Chociażby Haku też, nie? Ale jak potem się okazało, na końcu właśnie tego arku zniszczenia Konochy, jak Naruto się do niego czołgał, już po całej walce i Kankuro i i Temari, koledzy z piasku Gary, go zabrali i on tam ich przeprosił, no nie? Pierwszy raz, jak go zabierali z powrotem z tego i wtedy było pokazane dopiero, przynajmniej u mnie w napisach, co on ma napisane, bo ja do tej pory myślałem na czole, że on tam jakiś, wiesz, demon, diabeł, kurwa, jebać was, JP na 100%. A ma miłość, on tam miał nie? miłość i ja mówię, Zajebiste. A w ogóle ty wiesz, że Kankuro i Temari to sobie jest jego rodzeństwo? To już wiesz. Tak. No. No nie pamiętam, czy to było w pierwszym Naruciaku. Drugi moment, kiedy się wzruszyłem, jak Gara było pokazane, że ma na tym czole love napisane. Więc Wtedy zajebista postać. wtedy go zacząłem Zajebista lubić. postać. I wiesz co, tak samo z tym Rock Lee, Czemu To ty go w potem ogóle jakąś- lubisz? Przecież to są dwa bieguny w ogóle, ty. bo Naruto, kurczę, wiesz co, na Lee przykład... to jest taka kochana postać, no on jest po prostu, no jego charakter jest Bo ja bezbłędny. lubię bardzo dobrze napisane postaci. I na przykład Sakura nie jest. Dobra, Sakura jest dobrze napisana, bo jest zgodna ze swoim zamysłem, ale jest bardzo irytująca. Ino nie lubię, bo Ino jest mdła. I no jest bezużyteczna. Jest bezużyteczna też swoją drogą. Neji mnie nie to, że wkurza, ale jest mi totalnie obojętny. Chociaż ma swój moment, jak zaczyna. Nie moment, kiedy Naruto go pokonuje w walce, tylko jak jest ratunek Sasuke. I on walczy z Kidomaru. No tak, no kurde, nie no. Tam Neji rośnie, Chłopie, Shikamaru jest super postacią. Ta końcówka walki, jak on będąc już praktycznie na skraju śmierci, jeszcze ogarnął, że może przez tę linkę, co tam ten pająk mu puścił. A to tego nie pamiętam, bo ja nie pamiętam aż tak dobrze tej w ogóle walki z Tam czwórką ona dźwięku była oprócz zajebiście Kimimaro. wytłumaczona. Co był ten ślepy punkt Byakugana, że on tylko No, z tyłu, z tyłu. Nie był w stanie widzieć, więc wiedział, że pająk tam go będzie atakował z tego miejsca, więc skoncentrował tam czakrę w tym miejscu, żeby wyczuć atak. No. Odsunął się trochę, żeby uniknąć ciosu w witalne miejsce. A i tu go przycięło. I puścił po tej lince czakrę, żeby zablokować przepływ czakry w przeciwniku. I on to wszystko zrobił jeszcze w takim stanie, nie? No dla mnie moment, kiedy Neji przegrał z Naruto i tam Naruto mu trochę uświadomił, że on tam nie powinien w ten sposób myśleć, jak myślał, dla mnie to jest punkt zwrotny. Ta postać jest Nie no jest, mega jest, fajna. jest. Ale Neji, kurczę, dla mnie jest, ten jest też nudna. Neji też jest trochę nudny, taki jednowymiarowy. Pomimo tego, że ma dużo zmiany, to dla mnie jest dalej jednowymiarowy. Kiba mnie mocno irytuje. Choji za to u mnie urósł. Jak się zrobił chudy i miał motylka, to Choji bardzo mocno urósł. Ludzie pisali mi w komentarzach, że te jego kulki to tak naprawdę jest... ja powiedziałem, że trochę miałem takie wrażenie przy tej walce z tymi kulkami. Zielona, szpinakowa, potem żółta curry i czerwona chili. Ta sygnalizacja świetlna, co on tam sobie połykał to. Po pierwsze, problem mój jest taki, że jak zobaczyliśmy, że są 3 kulki i Shikamaru tam powiedział, Choji, tylko nie jedz tej czerwonej, to my wiedzieliśmy, że on zje tę czerwoną. No. Drugi mój problem był taki, że to zostało przedstawione w taki sposób, jakby to były takie rumble bole dla wszystkich. No Chopperowe kulki też, tak no. Bo Rumble Balla to sobie może zjeść Chopper, ale jak na przykład tę sygnalizację świetlną, ja to tak będę nazywał, jakby to zjadł powiedzmy taki Neji czy Naruto, to było nie mówię, że tak by było, ale to wyglądało tak, jakby to był taki cheat code, który każdy może wpisać, więc Choji nie wygrał tej walki własną mocą i to był mój zarzut, ale ludzie potem w komentarzach pisali, że to wydobywa twoją ukrytą moc i że to jest z jego klanu broń pochodząca. Okej. Nie kupuję Znaczy tych argumentów. jak on się robi chudy i pojawiają mu się skrzydła motyla, to faktycznie to jest technika jego klanu. Okej, ale równie dobrze mogłoby być tak, że na przykład tę czerwoną kulkę zje
Naruto i też będzie coś miał, tylko że nie skrzydła, tylko coś innego. I tak jest, i tak jest. I tu masz rację. Ty masz rację z tym. To No nie i- jest tak, że ludzie piszą ci w komentarzach i że ty się nie znasz, bo że ty masz Choji tutaj mógłby rację. wygrać, że Choji wygrał tylko dlatego, że to on był, ale no każdy mógłby to zjeść, tak. Trochę tak. I gdyby nie było tych kulek, a Choji odblokował motylka, by to lepiej zagrało. No tak, moim I zdaniem tak tak. uważam, że tak. I nawet byłoby lepiej, może dla przyszłości, żeby on nie zjadł tej czerwonej, tylko gdzieś jeszcze to zostało na przyszłość. A tu musiała być dramaturgia, bo po czerwonej miał w pseudo umrzeć, nie? Tam wszyscy No w tak, teorii mieli, no wiesz, właśnie niby też chodzi umrzeć, o to, nie? że on nie mógł umrzeć No. w tej historii, więc albo dajemy mu czerwoną kulkę i umiera, albo jeśli ma przeżyć, to nie dajemy mu czerwonej kulki, żeby zostało coś jeszcze na później. Ej, dobre flow dzisiaj, dobre flow. No, powiem ci, tyle jest tematów do obgadania, a już 50 Możemy puentować, wiesz, możemy puentować, zrobimy sobie cięcie, Czemu? jakby tak, żeby poszło. Co? To już nie chcesz nagrywać? Nie, no mówisz, że tyle tematów, a nie wiem ile czasu mamy, bo nie patrzę na to. No mówiłeś, że do oporu. A, no to możemy, no ja dzisiaj mam do oporu, to możemy No. nagrywać. Nie, no spoko, bo jest dobry flow, nie sądziłem, że aż takie dobre, że tyle pamiętam, nie? No to widzisz, to możesz mi powiedzieć, co sądzisz o Orochimaru, bo albo ja ci powiem potem, co o nim sądzę, jakie mam do niego zarzuty i co mi się w nim podoba. Bo to w sumie jest taka postać, o której warto powiedzieć bardziej niż jakiś tam Choji czy Tenten. Ty, ale tu robimy kata, czy nie? W sensie, wiesz, bo nie pamiętam, w którym momencie żeśmy przyszli czy ten. Gadaliśmy o Chojim i w sumie tak sobie pomyślałem, że jak gadamy o tej już, gadamy o egzaminie na Chunina, w zasadzie nawet gadaliśmy teraz o sytuacji, która była w ostatniej sadze, nie? Odzyskania Sasuke. Ale to do tego przejdziemy, bo to jest zajebisty ark. To jest drugi mój ulubiony po Zabuzie. Naprawdę, jest super. Co do Orochimaru, na początek miałem problem bardzo duży z jego głosem. Naprawdę? No, Ja miałem bardzo myślałem, duży problem. myślałem, że w ogóle to jest ten sam aktor co Frieza. Nie, Ale potem miałem sprawdziłem, to bardzo nie duży- jest ten sam, ale podobny. Ogólnie tak. Trochę na samym początku, jak on zabił Kazekage i przejął jego postać i tam zaczął, wiesz, to manipulować. nie było na samym początku, jeszcze było na egzaminie, jak w lesie przecież był. Jako z tej masce, to tam potem to oko, tam Saskę ugryzł. nie? Tak, To ale też- no też przecież działo. już podczas egzaminu na Chunina, jak Kakashi był w piwnicy z Sasuke, żeby tam pieczętować, jakoś tam pieczęć mu założyć, żeby ten Kersmark mu No. zapieczętować, no to Orochimaru się pojawił w piwnicy. I Ale tam ja nie pamiętam tego momentu. Kakashi mu tam Chidori pokazał, bo mówi, kurwa nie podchodź, będę strzelał. Wiesz co, z Orochimaru mam taki problem, że trochę mi się wydaje, że Kishimoto chciał stworzyć postać, która będzie głównym złym i to nie będzie Sasuke, ani Itachi, ani nic, tylko będzie taki faktycznie główny zły serii i trochę nie wiedział, jak tego Orosia poprowadzić. Trochę ta postać mi urosła później, jak jego dynamika z Jirają i z Tsunade trochę zagrała, jak one są tam saninami i tak dalej, No. że są uczniami trzeciego Dostał Hokage. trochę przeszłości, nie? Trochę Więcej. dostał backstory, ale dalej historia Orochimaru, jakby jego cel, czyli szukanie nieśmiertelności i chęć opanowania wszystkich możliwych jutsu na świecie jest okej i jest fajny i ciekawy. Tak realizacja tego celu trochę już mi nie gra, trochę facet dla mnie się motał. Dlatego Orochimaru nie jest moją jedną z ulubionych postaci, nawet nie darzę go jakąś super sympatią, ale mi nie przeszkadza. Jest, To jest potrzebny tak, że... według ciebie w historii? Tak. Okej. Jest potrzebny, ale jest potrzebny dla Sasuke, żeby Sasuke go przegonił. Co Okej. się potem też dzieje. No Orochimaru to w zasadzie jest taki gość, który na początku pojawił się i flexował na dzieciakach, bo walczył ze znacznie No. słabszymi na tym egzaminie, a potem w zasadzie... Mało konkretów. Ten jego kulminacyjny moment to była walka z trzecim Hokage, ale i tak wyszedł z niej bez rąk, nie? I od tego momentu to był Dosłownie. taki gość... To był, Bez szmaku, bez rąk. no o tym mówię, że gość był takim... Ja o tym mówiłem na filmach, że jego ten Kabuto po prostu przez resztę serii tak prowadził na wózku inwalidzkim, nie? Ale ten Kabuto też mnie wkurwia, przepraszam, ale tak, to jest tak irytująca postać, Naprawdę? ten Kabuto. No, jest dramat. Gościu, masz prowadzonego typa, który jest szpiegiem Orochimaru, który jest pseudogeninem, bo bierze udział w egzaminie na Chunina, a okazuje się, że jest tak silny jak Kakashi, tak z dupy i jest totalnie nudny. No, to też mi trochę A jedyne, zdziwiło, co pokazał, nie? to tylko tą czakrę ręką, że ma tego czakra blade'a, nie? To było też trochę dziwne. W sensie takie rozczarowujące trochę w kontekście Kakashiego. Zwłaszcza, No. że potem Naruto Kabuto sklepał tym Rasenganem.
Swoją drogą, że Naruto go rozklepał Rasenganem. Gościa, który był na poziomie Kakashiego. Wtedy tak to było wprowadzane, nie? Oczywiście Kabuto potem też będzie jeszcze miał swoje momenty, ale dalej dla mnie jest to postać, to jest postać totalnie zbędna dla fabuły. Uważam, że jakby jego nie było, tylko to jest trochę przedłużenie Orochimaru, który jest i niepełnosprawny gdyby obecnie. Orochimaru wziął cały ark Kabuto na siebie, to Orochimaru byłby lepszą postacią. Ale w zasadzie moment, w którym Tsunade chciała uleczyć Orochimaru, a tak naprawdę nie chciała go uleczyć, tylko miała te intencje złe, wtedy co ręce chciała mu uleczyć, nie? To No. Kabuto rzucił jak to się nazywa? Kunaja przed nich, bo wyczuł, że Tsunade ma złe intencje wobec Orochimaru, więc w zasadzie w tamtym momencie się przydał. Wiesz, on miał momenty, w których jest potrzebny, zresztą mówię ci, no dojdziesz do Shippudena, to zobaczysz. Jest to postać kluczowa dla fabuły, ale uważam, że gdyby wszystkie jego rzeczy przejął Orochimaru, wszystkie jego grubsze akcje niż takie pojedyncze Okej. wyskoki, Okej. tak samo jak w szpitalu, co się Kabuto z Kakashim przez No. chwilę bili, nie? Gdyby To to gdyby to Orochimaru wszystko- zrobił, to Orochimaru by zyskał bardziej. Zyskał bardziej niż postacią, jaką jest. Tak uważam, Okej. że tak powinno być, dlatego Kabuto dla mnie jest totalnie niepotrzebny, chociaż lubię jego aktora głosowego. Ale Orochimaru, kurczę, powiem ci, że jest przehypowany. Orochimaru? Orochimaru jest przehypowany. Nie Tak. wiem, jaki jest jego poziom hype'u, ale wiem, że na pewno, że jest popularną postacią, chociaż uważam, że on w tej pierwszej serii chyba swoją charyzmą mega buduje Głosem. samego siebie. Głosem, Takim głosem, sposobem no. zachowania, też wyglądem, no nie? Soundtrackiem, który leci, jak są te jakieś tam A w ogóle babki w tle. swoją drogą, a propos tego, że mówisz, że Tsunade tam mu próbowała te ręce uleczyć, w ogóle cały ark szukania Tsunade dla mnie to jest najgorszy ark całego Naruto. No, któryś musi być na ostatnim miejscu, nie? No, jest najbardziej nudny i tam w sumie nic się nie zadziało, bo gdyby, teraz tak, wyobraź to sobie, to jest No ale trochę mieliśmy moment, tego Rasengana. to jest trochę moment jest na ważne. pokazanie Naruto, nie? Jak on trochę urósł, ale gdyby tego arku nie było, to Naruto by nic nie straciło. No ale on jest kluczowy dla fabuły, no bo w ogóle piąta Hokage się pojawia. Ale mogłaby Jira- się pojawić w każdym innym momencie, nie? Tak, tyle że gdybyśmy ją poznali jakby inaczej, to pewnie nie wiedzielibyśmy skąd ona się wzięła. A To teraz tutaj pytanie mimo ci wszystko zadam. A tutaj mimo wszystko było pokazane, jaka jest jej historia i to, że ona tam swojego brata młodszego miała, albo tego gościa, którego kochała i że Naruto się tam jej Naruto przypomniał jej o tych jej bliskich, którzy zmarli, więc... Mnie to, wiesz co zastanawia? Dlaczego jeśli mamy wydarzenie, którym jest atak na Konohę, jest dość mocnym wydarzeniem, dość No. takim, no można powiedzieć, że światowym, bo masz dwie wioski kontra jedna i przychodzi Orochimaru i masz postać taką jak Jiraiya, który jest turbo inteligentny i nie wiem, to mi możesz powiedzieć, bo nie wiem, czy wiesz o tym, co robi Jiraiya, dlaczego go nie ma w wiosce. No, dlaczego go nie było w tamtym momencie, czy w ogóle dlaczego W zniknął? ogóle dlaczego go nie ma w wiosce, no? To nie kojarzę, ale on tam mówił, że zbierał zdjęcia gołych bab. No nie, dobra. Jiraiya w czasie, kiedy go nie ma w wiosce, Zbierał on materiały. śledzi Akatsuki. Okej. I Jiraiya później, w ogóle Jiraiya super postać. To jest super postać, zajebista postać, super napisana. To od samego początku tak uważasz? Tak, Od samego początku jak się pojawił? tak, Jiraiya super. Przecież w ogóle on się pojawił jak podróba Roshiego tam na gorących źródłach, a potem podczas arku zniszczenia Konochy to jedyne co robił to tańczył na żabie i chuj pokazał. No i właśnie tu mam zarzut, że jak masz taki ark, którym jest atak na Konohę, to że nie było Jirai i Tsunade, wychowanków trzeciego Hokage, które jeszcze Orochimaru jest głównym prowodyrem całego konfliktu, to że ich nie ma, to był mój bardzo duży zarzut. Trochę mi to nie zagrało fabularnie, bo uważam, że takie postaci, zwłaszcza, że potem się dowiadujesz, jak oni są potężni i ważni, że mając taki poziom inteligencji, jak inteligentny jest Jiraiya, bo to, co on robi, to wszystko ma sens i on to robi po coś. To, że on odmówił tego stanowiska piątego Hokage, to też ma sens. To, że jednak te postaci nie pojawiły się podczas ataku na Konohę, a uważam, że powinny. I w takiej sytuacji, jak ja sobie Nie to no, tak Jiraiya był rozkminiałem, tam. Jiraiya tam był, tylko że nic Ale nie nie zrobił w- wielkiego. no właśnie, nie brał czynnego udziału jako obrońca wioski, jako potencjalny kandydat na piątego Hokage później. No on tam, Tylko, że on odmówił. jeśli patrzeć na power levele, to on tam powinien
większość po prostu przeciwników rozklepać. Ogólnie taka słuchaj, ciekawostka. Kiedyś bardzo mocno forsowane były databooki w Naruto. I to takie, że trochę to jak SBS-y w One Piece, że to były takie pseudokanony. Jiraiya i Itachi to są jedyne postaci, które w statystykach overall, czyli chakra, taijutsu, ninjutsu i tak dalej, miały 35,5 punktów. Jedyne postaci w całym na uniwersum. 40 czy na ile? Na 40. To było najwyżej ze wszystkich? Najwyżej. Ze wszystkich to są dwie postaci, które mają najwyższe maksymalne statystyki w całym uniwersum Naruto. I wiesz, ja sobie kiedyś To bardzo dlatego mocno w czytałem... sumie jak był ten Itachi z tym drugim, Kisame. i chcieli przejąć Naruto, ale Naruto był z Jiraiją, to oni się wstrzymywali. Się wstrzymywali, bo i Jiraiya jest jedyną, no nie jest jedyną, ale jest jedną z nielicznych postaci, która solowałaby Kisame na spokojnie. To mi się wydaje, że nie byłoby tutaj żadnego problemu. I jest to jedyna postać, do której Itachi bardzo mocno czuł respekt. Bo w ogóle Itachi, W sumie była też tam potem będzie- walka na tym korytarzu hotelowym, co się Sasuke z Itachim pierwszy raz spotkali po latach. i wiesz, i było trochę takiego jakby konfliktu, że potem on zamknął ich w tym wnętrzu żaby, nie? I tak dalej, No. odpalił Amaterasu i uciekli. To nie wiem, czy to nie będzie spoiler. Itachi, pomimo tego, że pochodzi z Konochy, jest jednym z najsilniejszych ninja, jakie kiedykolwiek Konoha wyprodukowała, Itachi nigdy nie miał styczności z Jiraiją. Nigdy. Nie przycięli się w żadny możliwy sposób. Aż do tego momentu. Na korytarzu. Tak. A i tak wiedział o jego legendzie, jaki to jest gościu, że i dlatego mówi do Kisame, że stary, no nie mamy szans. I lepiej jest odejść. I teraz wiesz, masz taką postać. Masz Tsunadę, która jest potem 5. Hokage. Gdzie oni byli i co oni zrobili podczas ataku na Konohę? Hiruzen nie musiał ginąć. No, Jiraiya byłby w stanie zniszczyć tę barierę, która była dookoła Orochimaru Spokojnie. i I trzeciego on jest takim Hokage? kozakiem, że spokojnie. Bo tę barierę tak naprawdę zrobili jacyś tam podwładni, nie? No, to spokojnie. Jiraiya byłby w stanie nawet, powiem ci więcej, Jiraiya sądzę, że może nie 1. Hokage, tego zreanimowanego, ale 2. Hokage to na spokojnie by zaorał, nie? To taki poziom był gościa. No. I on jest gościem, z którym jest bardzo mocno związany Naruto. Ja nie wiem, czy ty wiesz, kim on jest dla Naruto. Nie wiem. To ci Nie nie wiem. będę zdradzał. To ci nie będę zdradzał. Ale tam jest bardzo duże powiązanie. To, że on się pojawił i wziął go na trening, to nie jest tak, że... Ja miałem taki odbiór w ogóle, że tak, Naruto sobie siedzi i nagle jest jakiś gościu w cieniu na wysokości, który tam zaczyna do tego Naruto wołać, nie? Się No. przecinają i jeden nie wie o drugim, a drugi coś kojarzy o pierwszym. I go zabiera na trening. Losowe, nie? Losowe, takie losowe. To kuźwa nie jest losowe. I to tak mi zajebiście zagrało. Okej. To jest tak dobrze napisana postać. Jiraiya jest tak dobrze napisaną postacią. On całe życie czuwał nad Naruto. Całe życie. Całe jego życie on gdzieś tam w tle. Ty jeszcze o tym nie wiesz i ty o tym się nie dowiesz. Ty sam musisz o tym pomyśleć. Ale cię kurwa język świeżbi, co? No stary, wiesz, no ciężko się gada o Shippudenie, bo ogólnie Jiraiya, może tak, To nie gadaj o Shippudenie. Nie, chodzi o to, że postać Jirai, pomimo tego, że Deidara jest moim ulubionym złym, Gaara jest moim ulubionym dobrym, to ark Jirai jest moim ulubionym w całym Naruto. Okej. W całym. Jezu, No o to w Jezus. takim razie powiedz mi, co sądzisz na temat tej walki pijanego Jirai i Orochimaru bez rąk w tym arku Tsunade. Co się bili na tych swoich Nic żabach, ci nie no powiem, bo to jest, nic ci nie powiem ze względu na to, znaczy dobra, kojarzę moment, że Tsunade jest na Katsuyu, Jiraiya jest na Gamabuncie i Orochimaru jest na Mandzie, że mamy 3 Saninów i każdy się ze sobą klepie. No. Kojarzę ten moment. Kojarzę trening Naruto z Jiraiją, to jak on go uczy Rasengana i wtedy też nie wiadomo jak silny jest Jiraiya, to się wydaje właśnie taki Erosenin tylko i wyłącznie. Ale ten ark tak bardzo mało pamiętam, mam tylko takie przebłyski, że ja nic nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo jest on mi całkowicie obojętny. To wiesz co, to wróćmy jeszcze do tego egzaminu na Chuninę, bo jestem ciekaw, co sądzisz na temat ilości pojedynków, które tam były. Nie uważasz, że to w pewnym momencie stało się bardzo monotonne, że mieliśmy 10 pojedynków Ale w tej mówisz pierwszej... o arenie, czy jeszcze o tym... W ogóle. W ogóle. Bo mieliśmy pojedynki jakby w tym pomieszczeniu, co było Gaara z Lee. No. I tam było pojedynek po pojedynku, niektóre lepsze, niektóre gorsze. I potem jeszcze z tych, którzy przeszli, znowu robili pojedynki. I tych pojedynków było tak dużo, że ten Kaichi Budokai to się chowa.
Powiem ci tak, Nie za bardzo przeorany motyw? trochę tak. Ino Sakura do wywalenia. Uważam, że jest całkowicie niepotrzebny. Walka? Tak. No, była strasznie przebita retrospekcjami. Tam było Jest niepotrzebny. 3 czy 4 razy było tak, że one walczą, retrospekcja, walka, retrospekcja, walka, retrospekcja. Shikamaru Temari uważam, że niepotrzebne. W sensie rezultat finalny, że Shikamaru jest jako jedyny, jako wybrany na Chunina, to jakby to padło bez tego starcia, nic byś nie stracił, bo i tak byś wiedział, w jaki jest zasadzie rezultat. to ostatnia walka, to nas na arenie już z Temari się bił z tymi na arenie, nie? Ale Na wcześniej arenie. bił się z jakąś babką, co chyba się odchyliła do tyłu i głową uderzyła w ścianę. I tak się zakończyła Kintsuchi walka. bodajże? Z Kintsuchi Nie pamiętam chyba, nazwy. Nie? Wiesz co, mogę ci powiedzieć, jakie walki ja bym osobiście zostawił, które były dobre. To No. tak, Gara Lee, to musi zostać, bo to jest najlepsza walka całego pojedynku, całego turnieju. Kiba Naruto jest potrzebne i zostawiłbym to, bo Kiba Naruto jest potrzebne. Dla Naruto? Neji Hinata jest potrzebna. Oj tak, to się zgodzę. To tak, Mega w ogóle fajna ten- walka. Fajna walka i fajne To o zakończenie. Hinacie jeszcze nie rozmawialiśmy, ja uwielbiam tę postać. Zajebista postać, Hinata jest fajna. O, nie Nie, spodziewałem Hinata się. jest fajna, ja propsuję jej jakby samo zaparcie i to, że ma cel. Wiesz co mnie w Naruto bardzo wkurza, że dobra, oni mają po 13 lat, ale te miłostki takich, nie? To bardzo To cię wkurza? mnie osobiście, no irytowało mnie to mocno. Ja, Ale to potem ja staram jest się przemykać rozwinięte. na to oko. Bo na pewno Hinata jest tym bardziej akceptowalna i urocza Niż Sakura. niż Sakura, która się śliniła. Albo Ino. Wręcz. Ino też, no tak. No Tylko, nie, że- Hinata jest słodka tylko, i że fajny wiesz, jest ten moment, jak ja- Neji w nią wpada, a oni go zatrzymują, nie? Tam tych 5 Joninów, zajebisty No. moment w ogóle. To bym walkę zostawił, ale mówię ci teraz tak, Neji Naruto zostawiłbym, Sasuke Gara zostawiłbym i reszta jest totalnie do wywalenia A obojętnie. Sasuke z kim się bił podczas tej pierwszej walki? Z jakimś Co? z Sound Village, z dźwiękowej wioski chyba, nie? Z kim się tam takim bił? Tym, co miał te strzały tu, jakby, Nie Na pamiętam, łapach? ale Kurde, tam był ten fajny moment Lions Barrage. Taki, miał taką kombinację, co zakończył ją takim kopnięciem. kopnięciem, no. Co on skopiował w ogóle z Lee, ten ruch, Mhm. Sharinganem. To był też fajny Ja bym to moment. nie, to niepotrzebne było. Mówię ci, no to te walki, które wymieniłem, uważam, że są potrzebne fabularnie na rozwój postaci i one były fajne, a reszta jest totalnie out. Cały motyw lasu, w ogóle jeszcze o tym żeśmy nie gadali tak w sumie za dużo. Ten etap turnieju w lesie nudny. On mi się najmniej podobał. Naprawdę? Z całego. No, Nie uważasz, poza tym że jednym- zasady były w ogóle ciekawe? No bo nie no, zasady były ciekawe, ale na realizacja pojedynkach, trochę mi się nie podobała. na pojedynkach masz jakby takie pudełko, w którym postacie są zamknięte, że nie mogą wyjść poza jakieś określone zasady. No. Na pierwszym egzaminie no to siedzą w ławkach, wiadomo, no doceniam to, co ty wymieniłeś, czyli to, że oni tam musieli umiejętności swoich używać, żeby ściągać w jakiś sposób, ale w lesie nie dość, że masz drużyny 3-osobowe, więc masz 3 kontra 3 i tych kombinacji różnych walk jest multum, to jeszcze masz jakby takie battle royale. A jest I- niewykorzystany potencjał i tego egzaminu. Bo zobacz, no tak No jak na pewno- mówisz, masz na pewno 3 to- WS3, WS3 Battle Royale, a jedyne co, jak cię zapytam za 2-3 miesiące, o czym będziesz pamiętał, to tylko o konfrontacji Sasuke z Orochimaru i Naruto, który broni Sasuke. No, I Sakura, która odcina sobie Nie, włosy. wiesz co, podobało mi się na przykład to, jak na samym początku, i to już chyba był Orochimaru z tego co pamiętam, właśnie 7. drużyna ustaliła hasło, jakieś takie mega długie hasło. I No. Naruto poszedł się wysikać. I potem przychodzi ten impostor i mówi to hasło pod postacią Naruto. I Sasuke wie, że to nie jest Naruto, bo Naruto by tego hasła nie ogarnął. zapamiętał, nie? I potem na końcu odcinka, jak Sasuke jest tam właśnie w sytuacji podbramkowej, Naruto wchodzi, go ratuje i mówi hasło zapomniałem. I koniec odcinka. To był zajebisty moment. Ale to był Kurczę. chyba już Orochimaru właśnie, pod Powiem ci postacią tak. tej kobiety. Poza arkiem ratunku Tsunade, całe Naruto naprawdę jest spoko. I to, że teraz mówię, że etap turnieju w lesie jest najgorszym ze wszystkich, to nie znaczy, że to jest zły etap. Bo Nie, ogólnie no, cała saga była zgodzę spoko. się, że tam mogło być więcej, że potencjał No, był potencjał olbrzymi. jest niewykorzystany. I z drugiej strony, a propos tego, czy walk nie było za dużo. Tu mamy za dużo pojedynków
przez co trochę stracił W lesie za etap mało. w lesie. Tak, i Zgadzam gdyby się, no. to wypoziomować, to byśmy mieli super ark. Naprawdę super. Zwłaszcza, że super te ark. akcje, zwłaszcza, że te walki w lesie mogłyby być po prostu ciekawsze ze względu No. na okoliczności. 3-3. Plus to 3 nie na było 3 na głównie, jakiej... Tak, i też, że to nie było na jakimś tam płaskim terenie, tylko wiesz, drzewa, jakieś zagrożenia też, przecież ten las był pełen jakichś zwierząt Pułapek, i tak dalej, no. i tak dalej. Ale nie, dobra, Pułapek. jest jeden moment z tego lasu, który mi się super podobał, jak Sasuke zaczął używać shurikenów i linek i on na tych linkach puścił flame jutsu. No to zagrało, Okej. to super było. To fajne Ale to też moment. było chyba w walce z babą, z Oroczem. Orochimaru, nie? Z Orochimaru, tak. Ale no fajnie to wyglądało. To akurat ten egzamin na Chunina fajnie pokazywał, że jak mieliśmy ten ark fal z Zabuzą, to No. były takie randomy jeszcze, można powiedzieć, że wiesz, oni nic nie potrafili, Sasuke miał tylko jednego Tomoe w Sharinganie, więc jeszcze byli niezaawansowani. Potem trochę czasu w tle, o czym my nie wiemy, trochę minęło i się pojawia egzamin na Chunina, bo już musieli być trochę zaawansowani, żeby do tego egzaminu móc dojść. To prawda. Chociaż I to i potem tak się znowu dość mamy- szybko pojawiło w ogóle w anime. Szybko, Mamy tylko szybko, te 3 szybko. etapy, nie? Genin, Chunin, Jonin. To drugi ark praktycznie i oni z Akademii wchodzą na Genina, chwilę później I na już Chunina. jest Chunin. I trochę ja pod mam koniec wrażenie, że sobie to po- dopowiadam, nie? I pod koniec w zasadzie anime już mamy informację, że tam niektórzy zostali Joninami, a reszta praktycznie już jest Chuninami. Chociaż to mówię to o w Shippudenie, wiesz. początku Shippudena. Tak. Że na przykład Neji Ale jest masz, już... wiesz, dwuletni timeskip, nie? No to też masz. No i to też już, masz ma, trochę... to już ma więcej sensu, Więcej albo sensu. inaczej, jest łatwiejsze do strawienia niż to, że oni byli przed chwilą w Akademii i Naruto nie potrafił się kopiować, a No tu już boom, egzamin na Chunina. i właśnie to jest to, o czym mówię, że Naruto nie potrafił stworzyć zwykłego Bunshina, a jednak w jakiś sposób on daje radę i kurde, no pokonał Nejiego, swoim błyskotliwym No. podejściem Neji był geniusza. budowany jako jeden z większych kozaków, obok Większych Gary, kozaków jako Sasuke, geniusz. ewentualnie Lee. I to mnie boli, że właśnie w Naruto, kurczę, mamy tego Naruto i fajnie, że on się rozwija. Ja mu super kibicowałem, że on tymi swoimi pokracznymi sposobami, ale kurde dojdzie do tego celu, bo ma cel zostać Hokage i niech on zostanie tym Hokage na swój sposób. Niech to dalej będzie Naruto, nie? Ten taki nieporadny, trochę taki głupkowaty chłopak. A nie, że on człowieku na palcu ci robi kurde Rasen Shurikena, no stary, no przecież to dla mnie to jest w ogóle jakieś niepojęte gówno, co oni tam się zrobili. Zdragonbalizowali to strasznie. Pod względem impaktu technik, jakie były, nie? W ogóle, wiesz, no zobaczysz, masakra. Mówię ci, uznasz, że pierwsze Naruto przy Shippudenie jest naprawdę dobre. Gdyby uciąć na Akatsuki Shippudena, to top. Dalej jest syf. I przejdziemy teraz do drugiego najlepszego arku, bo Tsunade, sorry, chcę pominąć, bo nie pamiętam za dużo, co tam się działo. Dobra, ja też nie, w zasadzie to było też Flaki taki z ark. olejem trochę ten ark. I Shizune mnie strasznie wkurza. Naprawdę? No, jako postać. Jest taka też, Czemu? nie wiem, taka, chciałem powiedzieć bez jaja, ale jest kobietą, no to jest bez jaj. Wiesz, o Ale co co, chodzi. no, nie podobało ci się na przykład to, jak ona miała takie reakcje za bardzo przerysowane? Czy, Może czy inaczej. Czy była taka za bardzo ułożona i te Tsunade zawsze próbowała tak... Nie charakter, skille jej, bo teraz tak, wiesz o tym, że Shizune to jest protegowana Tsunade, tak? No. Mamy power level. Ja od samego początku ją polubiłem. Tak jak ty Wiesz, na mamy przykład power Garę. level. Ty może nie masz takiego podejścia, więc możesz mi powiedzieć w sumie, czy masz, czy nie masz. Ja bardzo mocno, tak jak powiedziałem ci kiedyś, że ja lubię power levele liczbowe w Dragon Ballu. Mi one nie przeszkadzają, lubię jak coś Jeśli jest w mają miarę- sens, nie? Mają sens, jest to usystematyzowane, tak Ja to też. nazwijmy. I w Naruto bardzo mi się podobało to, że masz Genina, Chunina, Tokubetsu Jonin, który nie jest Joninem 100%, ale w jednym skillu gdzieś tam przewyższa, jak na przykład Też mi się to podoba. Boże, ten, który tortury robił z bliznami na twarzy. Komu tortury robił? No taki jest ninja w Konosze, który ma opaskę na czole, jest pełen blizn i on się specjalizuje w torturach. To jest ten, który przeprowadzał ten egzamin pisemny, Tak, co tak, 10. tak, pytanie tak. mówił. Tak. Okej. No, to i on jest Nie pamiętam Tokubetsu imienia. Joninem, też nie pamiętam. I wiesz, on jest Tokubetsu Joninem, bo on się specjalizuje w wyciąganiu informacji, nie? Z Okej. wrogów. No. Mieliśmy Gekko Hayate, który no co prawda zginął jak random przez Bakiego podczas ataku Konohy, ale też to był Tokubetsu Jonin. Mamy Genmę z tym wykałaczką, nie? Mhm. Który też się specjalizuje w jakiejś tam jednej dziedzinie i mamy Jonina, który jest zajebisty we wszystkim, czyli Asuma Kurenai, Gai i Kakashi.
I super mi się też podobało, że te misje mają rangi, nie? Że idziesz To sobie na prawda. najłatwiejszą D. To trochę, B. to trochę taki system jak w grach. No, I to jest też coś, co bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym mówiłem, że lubię arki, które są w jakiś sposób usystematyzowane i są określone zasady. Turnieje, na przykład arena w Hunterze, tam też to też na zasadach jakiegoś turnieju i to jest też element, który podoba mi się w fabule, że mamy jasno określone liczbowo albo literowo jak trudna jest misja, więc widzowi jest łatwiej to sobie zobrazować. Coś właśnie Tak. w stylu takiego power levela. i w Shippudenie od tego bardzo odeszli, co mi się bardzo nie podoba. I dlatego uważam, że Naruto miał super przedstawiony świat. Ten pomysł w ogóle na te ninja, wszystkie rangi, skale, super. To, że Rasengan jest techniką A, to, że Chidori jest techniką S, super, bo to też ci pokazuje skalę, jakim Sasuke musiał być z jednej strony kozakiem, że on się nauczył techniki A czy S, nie? Nie pamiętam, czy on miał A czy S, Chidori. Te wszystkie Bloodline mity, że to tylko ten klan może, to tylko ten klan może. I teraz patrz, przechodzimy do takiego czegoś, że mamy tego Naruto, który jest bezradnym, takim głupkowatym chłopcem, mamy tego Sasuke, który jest geniuszem, Sakura jest foderem, więc ją omijamy, mamy Kakashiego, który jest Joninem, jest kozakiem, mamy Saninów, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, które powinni być w teorii ponad Jonina, nie? No, to I prawda. mamy Kagę. I to wszystko bardzo fajnie zostało zobrazowane. I jakby, kurczę, na tym etapie arku Tsunade, dlaczego przejdziemy, jakby skipnę to, nie? No. Trochę mam wrażenie, że legenda niektórych postaci trochę podupadła. No Tsunade bardzo nadszarpnęła imię Saninów. No, Swoim dlatego ten zachowaniem, ark mi chociaż się no nie ona podobał. psychicznie bardzo wysiadała podczas tej walki, jak cały czas myślała o tych bliskich, I których dlaczego nie straciła. lubię Shizune? Shizune jest Joninem. Jest na poziomie Kakashiego, na poziomie Kabuto, jest Joninem, na poziomie Asumy, Kurenai i tak dalej. Czyli musi być bardzo wyskillowaną Kunoichi. I kurde, totalnie tego nie czujesz, nie? On jest takim No w zasadzie randomem, to no. widzieliśmy jej akcję, jak ona wskoczyła przed Kabuto i z Kabuto się tam zderzyła. Ju. A Kabuto ten wcześniej, co? I nic więcej. No tak, no bo podczas tej ostatniej walki to nie pamiętam, żeby ona cokolwiek robiła. No. Jedyne co to chyba wzięła tam kogoś, Naruto chyba wzięła i go gdzieś zabrała, jak już ten ślimak wyleciał wielki, te 3 wielkie potwory wleciały, nie? No to dlatego Shizune nie przepadam, no bo wiesz, czasami wprowadzają ci fajną postać, która tu się pojawia, że jest Joninem, nie? Może coś pokaże. No to ty ze względu na pokazuje. oczekiwania wysokie Trochę. jej nie polubiłeś? Trochę, no i też taka, wiesz, no trochę taki, mówię ci, jakby nie było Shizune, to trochę Kasus Kabuto. Jakby nie było Shizune, tylko byłby 100% fokus na Tsunade, to uważam, że ten ark mógłby być trochę ciekawszy. Tak samo trochę z tym Kabuto. Są ja postaci, uważam, że które nie, po prostu mnie kurde, drażnią. To są relacja, jakby dynamika między Tsunade a Shizune jest inna niż Orochimaru i Kabuto, bo Orochimaru faktycznie jest trochę pchany przez tego Kabuto, a Tsunade ma swoje cechy charakteru, które trochę wynikają z tego, że ona przez tyle lat żyła jako jakiś włóczyki, który sobie do hazardu się... To się teraz się wtrącę, poczekaj. No. Jesteś na początku Shippudena, jesteś po konfrontacji, jak oni wracają po 2-letnim timeskipie, robią sobie trening z Kakashim. Ponownie, nie? To już miałeś. Czy Sakura została wzięta przez Tsunade pod swoje skrzydła? No, ale jako teraz- medyczny ninja, a nie jako tam kurwa napierdalacz. No jak to? No przecież Sakura ma to samo. No dobra, ma kontrolę czakry. kontrolę czakry, no to się zgadza. Shizune tego nie ma. Shizune No. tego nie ma. I teraz patrz, co się zadziało. Ta postać No jest i tak co? zbędna, postać jest tak zbędna, że tak postać mdła jak Sakura zajęła jej miejsce. No ja nie O czym uważam, to że świadczy? Sakura jest, nie uważam, że Sakura jest mdła. W mojej opinii. Shizune jest o tyle potrzebna, że ona motywuje Tsunade do tego, żeby ona te swoje negatywne cechy trochę... Właśnie to lenistwo, że nie jest się w stanie że się szybko rozkojarza i że nie lubi się zajmować pracą. Shizune jest do tego potrzebne i to jest trochę gagowe w pewnym sensie, bo no mamy 5. Hokage, która nie lubi się zajmować robotą, ale na przykład było pokazane, że potrafi jak chce, kiedy Nie, uczyła się, Tsunade żeby... ogólnie jest zajebista, nie? Tak w Kiedy swojej Lee miał roli jest przejść super. operację, nie? To ona sama chciała się uczyć, No. żeby zwiększyć mu szanse, więc no, pod tym względem się mogę z tobą zgodzić, że Shizune niekoniecznie jest potrzebna, bo widać, że Tsunade jak chce się wziąć do roboty, to potrafi.
Ale Ogólnie ja... Tsunade super jest- rośnie potem w Shippudenie, to Tsunade da się lubić, bo też była irytująca, jak ją wprowadzali. Zapijaczona, taka wiesz, nie wie czego chce, jakby okres miała wieczny, nie? No. Taka trochę bardzo, nie tak uważam, że powinno się pisać postaci, które chcesz przedstawić, rozumiem zamysł, jakby okej, nie kwestionuję tego. Tutaj chyba chodzi ale o to, żebyś Tsunade- potem docenił zmianę. No i właśnie doceniłem, bo Tsunade potem rośnie, bardzo mocno rośnie, nie? W ogóle jej dynamika z Jirają jest genialna, kurde, takim kibicowałem. Przez całego Naruto ja bym chciał, żeby ten Jiraiya był z tą cholerną Tsunade, kurde, nie? Na sam koniec żeby się związali. Zresztą wiesz, oni jakby nie patrzeć, no kochają się i to bardzo mocno. To nie jest spoiler, bo to widać. Od już pierwszego Naruto widać, że Jiraiya bardzo ją mocno wielbi i vice versa, ale coś nie pykło między nimi w czasie po prostu. I no kurde, Tsunade rośnie. Tu muszę się zgodzić. Rośnie. Rośnie na pewno w czasie i to też zobaczysz, że jest lepszą postacią niż ją wprowadzili na początek, nie? Ale przejdziemy teraz do ostatniego arku, bo co ja chciałem jeszcze ci zahaczyć odnośnie Lee. No. Moment, kiedy on wpada Ła! i ratuje Naruto przed Kimimaro, w ogóle Kimimaro, Który był budowany jako totalny kozak. zajebista postać ze zajebistym potencjałem, zajebiście zmarnowana. No, to się zgodzę w 100%, bo ja do tej pory nie rozumiem. Lubię Kimimaro, może kiedyś ale jest zrozumiem, ale zmarnowany. jego Kekkei Genkai, No, które było ciekawe zajebiste. i mega mocne, ja to zrozumiałem tak, że to jest gość, który jako jedyny ze swojego klanu z tym Kekkei Genkai przeżył, Tak, teraz on sobie umiera. Czyli Kekkei Genkai do śmietnika. tak. No Tak. i o chuj tu chodzi. Cały klan, cały Kekkei Genkai poszło do kosza. To, że on te kości, nie no, że on, wiesz, sobie z barku miecz wyciąga, człowieku, kurde. Mi się najbardziej podobało, jak strzelał kośćmi z palców. Palcy, Tymi, też zajebiste, no. Ale Trochę, wiesz, jak dla on mnie... był zbudowany jako totalny kozak, jakieś ciało, który Orochimaru chciał przejąć, wchodzi do tej No. walki w lesie, kiedy oni się biją z tą czwórką z dźwięku i wchodzi Kimimaro totalnie na jednym poziomie, wali się z tym Naruto, w ogóle Naruto jak idiota się zachowywał podczas tamtej walki, jak już na polu się bił na początku z Kimimaro i robił te 100 klonów i dramat to było. Najgorsza walka Naruto w całym anime. Ale Kimimaro był przedstawiony jako inna liga, nie? Inna I jak- liga, no nie no. I jak właśnie o co wchodzi chodzi? Lee szpitalny, on kurwa rehabilitacja jeszcze, on z sanatorium prosto wybiegł. Wiesz co, wchodzi i trochę robi mam taką zarzut do akcję. tego arku, że czwórka dźwięku była też tworzona na mocnych kozaków. W ogóle ten ark jest genialny, bo pokazuje, to chyba nawet ci wspominałem, on pokazuje, jak chłopcy stają się mężczyznami. Zajebiście to jest zagrane. W ogóle ten opening, który tam jeszcze oni tam na tym openingu stoją, biegną tam, nie? I szukają Każdy tego Sasuke. zajrzał śmierci w oczy, nie? Tak, Każdy. i w ogóle fajne jest to, że wszyscy robią to po pierwsze, bo to misja, po drugie, bo Sasuke to jest ziomek z wioski i trzeba go uratować, ale po trzecie robią to dla Naruto. To jest super, zagrało, że oni to robią. Ten zespół został wybrany nie randomowo, tylko bo Naruto jest związany z każdym z tych chłopaków, w ten czy w mniejszy czy w inny sposób. Tak jak mówiłeś, Neji tutaj bardzo rośnie. To jak on dziękuję Naruto, że przecież on nazwał mnie geniuszem, dlatego nie mogę przegrać. Mhm. I pół. Kiba, który jest w teorii jednym z 3 najlepszych przyjaciół. Tu mi nie gra trochę, że uważa Sasuke za najlepszego przyjaciela swojego w życiu, a jest nim tak naprawdę Shikamaru, Kiba i Choji. To są jego 3 najlepsi kumple od dzieciaka. I fajnie to pokazuje, jak oni się razem po pierwsze wspierają, każdy sobie kibicuje, każdy za każdego by rękę dał uciąć, wiesz o co chodzi, że każdy No. za każdego murem stanie. Chłopcy stają się kurde mężczyznami. I bardzo wierzą w rośnie- siebie, nie? Wierzą w Zostawiają, siebie. Mówisz, Tak. zajmiesz się tym, idziemy dalej. Idziemy dalej i Shikamaru bardzo rośnie jako lider. To mi super to się podoba. No, dla mnie, jeśli miałbym tak na chłodno powiedzieć z tej ekipy, kto jest MVP, Shikamaru. Shikamaru Nawet nie chodzi zajebisty. o walka, okej, ale co on tam ogarniał? Ta taktyka na samym początku mi się podobała, jak oni byli ułożeni jeden po drugim i każdy No. miał swoją rolę, nie? Kiba na początku, bo wącha, Neji Tak. na końcu, bo ma Byakugana. Bakugana, nie? To jest tak przekminione, człowieku, i oni po tym lesie, jak tam latali, właśnie pojawia się Jirobo, no to jest z racji tego, że gościu ma Dotona, nie? Jest, w ogóle trochę mam zarzut do tego, jak czwórka dźwięku została przedstawiona. Byli też kreowani na kozaków. Jaki oni, na przykład nie jest powiedziane, jaką mieliby rangę. Ale bez Ale twarzy taki oni są w zaawansowany- ogóle. Taka masa to jest dla mnie. Taka, No. Wszyscy się zlewali ze sobą, nie? Jakby Taki żaden z trochę nich nie... Chunin level? Nie wiem, jaki oni by mieli, jaki by się im dał level. Chunin? Max? No...
pokonali 2 Joninów, którzy się tam pojawili w lesie z Konochy. I to mi nie ze względu pasuje. ale ze względu na te swoje transformacje. Raczej. No i była ich 4 i pokonali 2 Joninów z Konochy. No to o co tu chodzi? Chyba, że ze względu na transformację. No bo trochę... No wiesz, ale te transformacje też były takie trochę spoilerujące. Jak myśmy się dowiedzieli, że oni mają tę bazową formę z tymi kersmarkami i potem transformację w potwora, to za każdym razem jak już ta walka się odbywała, na początku z Chojim i tak dalej, to było wiadomo, że oni muszą dojść do tego momentu. Że co by się nie działo, to i tak walka musi się trochę skończyć tak, tym, że fakt. oni muszą odpalić te transformacje. No trochę mi ten power level ich tutaj faktycznie, sorry, że to mówię power level, ale trochę tak No nazwijmy, wiadomo o co nie? chodzi, nie? Że trochę mi tutaj zgrzyta, bo Kimimaru był zajebiście wprowadzony. Kurde, jak ja sobie przypomnę, jak ja to oglądałem, no ale o co mi chodzi? I masz tych chłopaków, tak jak mówisz, że tutaj Kiba na końcu, Kiba na początku, Neji na końcu, że chłopaki nie, że Choji robi zatanka i oni każdy za każdego, kurde, tam takie braterstwo, ja to lubię, kiedy masz taki, pompuje ci to, takiego, wyobraź sobie, że masz teraz te lat 15-16, to oglądasz i się To nawet nie hypujesz, jest tak, że autor musi pompować jedną postać, bo one się nawzajem pompują. Nawzajem się pompują, nie? Każdy za każdego. I faktycznie masz tutaj rację, że Naruto psuje ark, jest najsłabszym ogniwem tego arku. Chodzi mi o tę walkę z Kimimaro, bo ona była beznadziejnie zanimowana, poprowadzona fabularnie. Ale Lee wraca. I to jest wygrana dla mnie, że Lee wraca tam, No i w zasadzie to uleczony. chyba jestem w stanie zaakceptować to, że Naruto był przedstawiony jako totalny leszcz podczas tej walki tylko po to, żeby Lee wrócił. Nie, no panie, kurde, ale zobacz. I tak Lee przegrał z Kimimaro i musiał go uratować Gara. I to też fajnie zagrało. Nieważne. Ja ten też moment, jak on wstaje, zaczyna lecieć ten soundtrack i wiesz, jest ta choreografia, jak on te kurwa kości mu zabiera, albo jest tyłem i kopie go tyłem, stopami, nie blokuje te ciosy. Nie, albo na końcu potem go jeszcze wyrzuca. I dlatego Lee jest bardzo fajną postacią, bardzo fajnie jest sprowadzony. To jest... Ja uważam, że w Dragon Ballu na przykład tego brakuje i w One Piece tego brakuje. Brakuje postaci szczerze dobrej, na którą patrzysz i wiesz, że ona jest po prostu dobra. Że ona taką ma aurę w sobie, Lee jest taką postacią, nie? Że patrzysz na niego i ci się morda cieszy, bo wiesz, że to jest po prostu zajebiście dobra, pozytywna postać. I brakuje tego w shonenach. Takich fajnych postaci. Krillin? Nie, bez przesady. No, weź, nie tylko weź pod uwagę chodzi ci o to, że, on ma coś, że Krillin ma coś za uszami na przykład? Że, nie, wiem, nie weź też pod uwagę znaczenie dla fabuły. To ile Lee znaczy... Krillin nie jest aż tak znaczący w Dragon Ballu, w obecnych wydarzeniach, no jak Lee będzie przez całego Shippudena, a przy okazji wie, że to jest zajebiście pozytywna postać. To dobrze, że mi to mówisz, bo trochę się bałem, że już takich momentów nie będzie z Lee. Nie, no co ty, Lee tam kurde rośnie i to wiele razy rośnie. Zajebiście. Lee rośnie. Ale wiesz, co też mi się podoba? Właśnie mówiąc a teraz jesteś na tym etapie chyba. Przecież Lee jest na ratunku Gary. No dobra, ale oni się biją z tymi klonami i to też jest takie przyciągane. Ale będzie miał moment. Nie, no Lee jest kozak. Dobra. Lee jest zajebisty. No to zajebiście, bo mi się trochę już nudził ten moment, ale... Ale za to Neji nie będzie miał, to ci mogę powiedzieć. Neji tak jak kończy... Neji w Shippudenie, mam problem z nim taki, że masz przedstawionego go, że przez te 2 lata jako jedyny stał się Joninem. No jako jedyny z całym ten. Duży kredyt dla postaci. Duży kredyt, walczy z klonem i potem nic. A chuj. Dobra, to ty już mnie nie spoileruj, ale coś ci jeszcze muszę powiedzieć. Mi się podobało to, że jak Lee walczył z Garą i było pokazane, że jest 8 tych bram, nie? No. To nie było tak, że on odpala od razu 8. Tylko odpalił 5. Czyli wiadomo, że coś jeszcze później będzie. Tak jak Choji zjadł trzecią kulkę, od razu wiadomo, że zjadł tą największą. Jak a ja nie wiem, czy w tym etapie z dźwiękowej wioski mieli 2 formy, od razu odpalali ostatnią formę. Ja nie wiem, czy Lee umie. Nie wiem, ty jesteś na bieżąco, więc możesz mi powiedzieć. Ja nie pamiętam, czy on umie. Chyba czy on nie. jeszcze nie jest zaawansowany na tyle, Wydaje żeby mi się, że odpalić na egzaminie na Chunina było powiedziane, że on potrafi 5 i otworzył 5, nie? Ale byłem już w momencie, no bo to na początku Shippudena było jak Guy otworzył 6. No. No, ale to tam nie przechodźmy do tego, tylko się skupmy na tym ostatnim arku Naruto. No, zajebisty jest. W ogóle jeszcze jak Sasuke wypada z tej, nie wiem co to jest, tego słoja. Dla mnie to, wiesz co, dla mnie to było tak... I te włosy mu się takie szare zmieniają w czarne. No okej, ale to było pejoratywne brzmiące słowo, jakby... teraz mi ono wypadło. Jakby... Sasuke został w taki sposób napisany, żeby on nie był obecny podczas tego ratunku, podczas tej gonitwy,
bo nasi musieli się bić z tymi z dźwięku, a gdyby Sasuke był razem z nimi i z nimi uciekał, to jakieś trzeba byłoby zrobić zawirowania fabularne, dlaczego oni się z nim nie biją, dlaczego on idzie do przodu, więc schowali go do tej beczki i to było takie chamskie po prostu, to było to słowo, chamskie upchanie Sasuke do jakiś sposób fabularny po prostu na to, żeby on nie był obecny przez część fabuły, a potem wrócił silniejszy. Bo to nawet A nie to jest tak, ciekawa że, perspektywa. że go chcieli ukryć, tylko że go zniknęli w fabule i on wraca potem silniejszy. Czyli zrobili mu ciekawa taką perspektywa. mafubę, no bo oni go zapieczętowali w tej beczce i on miał odblokowywane te moce tego Kersmarka. No. I okej, no jestem w stanie to kupić, no bo ten Kersmark to jest nadal mimo wszystko jakaś tajemnica, która daje mu te mocy i jeśli w ogóle coś takiego może istnieć, to dlaczego nie może istnieć jakiś proces, w którym oni poprzez schowanie go w beczce go wzmacniają. Ale no na początku wydawało się dla mnie to trochę zabawne, że oni go upchnęli w beczkę i go po prostu przerzucali jak takiego gorącego ziemniaka, a on na tym polu potem wyszedł. Było to, co mówisz, że ma te szare włosy. Szare włosy mi się czarne zmieniają, jak stoi i- plecami. I trochę Kurde, wraca do fajny bazowej moment. formy. I my wiemy, że on jest silniejszy, ale w zasadzie sam nic nie zrobił, żeby być silniejszym. A miałeś tak, że wiesz, że jest zły? Że już jest po nim? Bo ja to miałem. To było moje pierwsze, jak miałem wrażenie, że jak mi się te włosy stanął zmieniły. tak, kurwa, jak Light z Death Note'a i zaczął się śmiać. Ja mówię, ty, Wiesz, że farmi aurę, jest coś. chłopak. Aura farming, no. I to już jest, że tu już Sasuke jest zły. A jak ci się podobała ostatnia bitka z Naruciakiem? Naruto na plus, Sasuke... Nie powiem, że nie chcę użyć słowa do wyrzucenia, ale no już tak stracony chłopak. Ale wiesz, co mi się najbardziej podobało? To, że Naruto był na niego wkurzony, a i tak jakby to, jaką on jest dobrą postacią i jak bardzo go szanuje, nie pozwoliło mu nazwać Sasuke jakimś chujem, tylko nadal go nazywał najlepszym przyjacielem, No, za to też fajne jest. którego chce uratować, nie? Dlatego też Że on fajne go- jest to, że Sasuke się żegna z nim na koniec, jak on przegrywa, w cudzysłowie, chociaż nie uważam, że Naruto przegrał. Nie uważam, że Naruto przegrał, to będzie dziwne, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale uważam, że był remis w tej walce. Tak czysto skillowo. Jak ty to uargumentujesz? No skoro na samym końcu była ta... Wiesz, ten super Rasengan i to super Chidori się zderzyło. Naruto upadł. Jak na zobaczysz Sasuke w se poszedł. Shippudenie później, to trochę będziesz... Jak zobaczysz Shippuden, bo ten motyw, że oni biją się Chidori Rasengan, to nie jest jedyny raz, kiedy coś takiego się zadzieje. To się okej. jeszcze będzie przewijać. Domyślam się, no bo to jest zbyt duże techniki, żeby to się nie pojawiło. No, też to jest taki ich moment, wiesz co, ta scena, jak byli w tym Valley of the End i on był na tym posągu Mandary, ten był na tym posągu Hashiramy i to zderzenie się Chidori Rasengan to chyba jeszcze z 4 albo 5 razy się będzie przewijać, bo to jest taki trademark trochę, nie? Ich relacji. Jak zobaczysz później, jak to wyglądają, to mi się wydaje, że tutaj Naruto nie przegrał. W sensie zemdlał, okej, no to można powiedzieć, że został wyautowany, bo zemdlał od impaktu czy coś, ale czysto skillowo nie był słabszy. No On okej, nie no był słabszy. jakby rozumiem twój argument. Bo w sensie Wiesz. to takie 50-50 było, kto No, kogo bardziej trafi i tak dalej. dla potrzeby fabularnej musiał Sasuke uciec, Okej, no rozumiem. ale gdyby nie było takiej potrzeby fabularnej, to Kishimoto by zrobił tak, że to Naruto wygrywa. Bo Okej. Naruto już tam ma ten jeden ogon, nie? Więc już trochę jest bardziej zaawansowany w tym panowaniu nad Kyubim. Zrobił Rasengana sam i tu mi super to zagrało, że już nie potrzebował klona na pełnym wkurwie, To prawda. żeby zrobić Rasengana. To był idealny moment, żeby zrobił go samemu, więc super to zagrało. To prawda. Sasuke dostał 3 Tomoe na Sharinganie, to No, też fajnie ta jego zagrało. transformacja w ogóle, powiedz mi, co o tym sądzisz, bo jak ja to zobaczyłem, to ja... Nie podoba mi się. I uważam, że jest niepotrzebne. Chłopie, to wyglądało jak jakaś parodia. Anime war jakieś fanowskie. Ja nie jestem fanem Sasuke w ogóle, wiesz, więc ja bardzo do No, ale niego tu mam chodzi dużo o takich wygląd, negatywnych Szminka, emocji. oczy, skrzydła, on dostał też skrzydła jakieś. Skrzydła, nie? takie, w ogóle widziałeś te Włosy. skrzydła, że to są ręce? Tak. No, to są łapy, to mi się I nie wiesz, podoba. I jakby rozumiem, że to jest kolejny element fabuły, który można wytłumaczyć tym, że on ma ten Kersmark i nie wiadomo do końca na tym etapie fabuły, co ten Kersmark jest w stanie w 100% zrobić, zwłaszcza, że widzieliśmy, że ci z wioski dźwięku też się transformowali, więc jeśli Sasuke też się transformuje, no to powinno być akceptowalne. Ale ja na to patrzyłem i tak mówię,
kurde, no wizualnie mi to tak średnio siedzi. Może się do tego przekonam, ale znacznie bardziej podoba mi się to, jak moc Kyubiego się uzewnętrznia w Naruto. Mimo tego, że to też super, nie no. jest do końca jego moc, bo to nie jest jakby, Kyubi jest osobnym bytem, to znacznie bardziej mi jest to, znacznie łatwiej mi jest zaakceptować to, że to jest moc Naruto, bo on musi się starać, żeby ją opanować. Ujarzmić, no. Tak, ujarzmić, nie? To tak. Wiesz co, jeśli chodzi o Kersmark, w Saskę mi się, znaczy do designu nic nie mam. Szare włosy i taki ciemniejszy ton skóry jest spoko. No Gohan ale Beast się chowa, nie? Sama w sobie transformacja trochę mi wychodzi już poza to uniwersum. Kiedy Tak, wprowadzamy postaci... ma taki vibe trochę jakby to w ogóle nie było Naruto. No właśnie to mi trochę się... Czwórka dźwięku spoko. Jak oni mieli te jeszcze sile, takie te pierwszy stage, nie? Po No. prostu mieli znaki na ciele i to im dawało boosta do powera. Spoko, nie ma problemu. Ale już kurde, i trochę też dlatego Kimimaro mi przestał grać, jak on się zaczął zamieniać w tego potwora z ogonem i w ogóle, No. że to są... Tu już trochę wychodzimy poza uniwersum ninja, trochę mamy już takie, wiesz, nadnaturalne moce zewnętrzne. Bardziej motyw zarezerwowany dla Jinchuriki, nie? No, trochę u Naruto to mi pasuje, bo I to Ugary. jest wytłumaczone. I Ugary. A nie pasuje mi to właśnie, że zwłaszcza, że potem trochę, no to, kurczę, ten Kersmark przestaje być istotny. On jest tylko na potrzeby tego arku, tego ratunku Sasuke. On tutaj ma ten swój moment, po to on był wprowadzony, ten Kersmark, te transformacje, ale z przygody o ninja, z przygody o dzieciach. Pamiętajmy, że oni cały czas mają kuźwa 13 lat, czy tam ileś, nie? Wchodzimy w jakieś sfery, które powinny być w innym anime, a nie akurat w Naruto. Trochę tak jest. Trochę tak jest taka czutka. No, ale za to końcówka, jak Sasuke po raz ostatni leżą między sobą, Naruto nieprzytomny na wodzie, nie? Leżą między sobą i Sasuke patrzy na niego, to akurat mi zagrało, bo tu Sasuke świadomie odrzuca przyjaźń. I to bardzo mocno widać, i to bardzo mocno jest zaakcentowane. On dalej go traktuje jak swojego najlepszego przyjaciela również, ale on świadomie odrzuca tą przyjaźń po to, że zemsta jest ważniejsza. I to jest dobra puenta. Wiesz co? Mi się bardziej podobało w tej całej końcówce, jak on zdecydował się go nie zabijać, bo postanowił, że opanuje tego Mangekyo Sharingana w inny sposób niż to, co mu powiedział Itachi. Śmiercią Że musi przyjaciela, zabić swojego najlepszego przyjaciela i w sumie stwierdził, A właśnie. Przeczytałem ostatnio u ciebie w komentarzach. Nie No. wiem czemu, to robię sobie czasami takie guilty pleasure, bo sobie czytam, co tam ludzie piszą. No. Ogólnie, bo nie wiem, możemy chyba już podsumować tak w sumie Tak. te nasze sobie rozważania. Ja jestem bardzo zdziwiony i trochę jestem zdziwiony negatywnie, ale z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć teraz, jak sobie żeśmy o tym pogadali tak totalnie na luzie, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Naruto ma większy fanbase niż One Piece i totalnie niż Bleach. Naruto jest chyba takim drugim najważniejszym shonenem u nas w Polsce. W Polsce, no. Tak, i trochę jestem zdziwiony, skąd to wynika. Może dlatego, że One Piece nigdy nie był w polskiej telewizji puszczany, a Naruto był. To na pewno. To na pewno. Rozumiem, skąd to się bierze, ale ja się zastanawiam, czy to się narażę. Chuj z tym, sorry za wulgaryzm, ale się narażę. No dawaj. Mangi to nie tylko komiks. Manga to nie jest po prostu obrazkowa, przygodowa historia stworzona przez autora, która pokazuje jakieś moce, postaci, techniki i inne gówna. Tylko to, co tam się znajduje, chociażby klan masakry Uchichy, to jak Naruto był traktowany za dzieciaka przez to, że jest Jinchuriki, cały motyw z Garą, jak już wiesz, to, że on ma tą miłość na czole. Manga, pomimo tego, że jest medium obrazkowym, może być głęboka. No I oczywiście. czytamy, jak już oglądamy anime, czytajmy mangi, to zwracajmy uwagę na przyczynowo-skutkowość danego dzieła. Że coś, co zostało wprowadzone, nie wycinajmy tego później, nie? I przeczytałem coś takiego, że niektórzy się spierali u ciebie w komentarzach, że faktycznie trzeba zabić przyjaciela, żeby odblokować Mangekyo Sharingana. W Boruto trochę to zmienili, ale to nie jest tak, że trzeba było zabić przyjaciela. To traumatyczne, negatywne emocje związane z miłością obudzą... To samo mówiłem w odcinku. Tak, miłość buduje, i to będziesz miał później, to jeszcze dojdziesz do tego w Shippudenie. Miłość jest klątwą klanu Uchichy i to miłość pobudza Mangekyo Sharingana. Nie musisz zabijać swojego
przyjaciela, brata, kogokolwiek innego, żeby odblokować to oko. Chodzi o Bo jakieś, wystarczy- jakieś silne emocje po prostu. Silne które związane są... z tą osobą, do której ty darzysz bardzo mocne uczucia. No. To jest bardzo duży błąd logiczny. Uchiha myśleli tak, że tak trzeba robić, żeby odblokować tego Mangekyo Sharingana, żeby mieć więcej powera, dlatego zabijali tych swoich przyjaciół i to też jest powiedziane w mandze i w anime, No. ale skoro wiemy później, że tak nie jest, to dlaczego ludzie już do tego jakby komentujący nie łapią się Wiesz tego co, argumentu? ja ci nie powiem, bo komentarzy tak czytam, nawet nie powiem, że do połowy otwartym okiem te komentarze spod Naruto to niech powiem, że w większości nie przeczytałem, bo czytałem trochę, ale tam ludzie też spoilerują, więc trochę się boję tam wchodzić. Mam jeszcze jedno, kurde, dobra. No. To jest pytanie, które chciałem ci zadać No, już na koniec. no. Kiedyś z użytkownikiem u ciebie w komentarzach wymieniałem się na ten temat, w ogóle tego użytkownika nie powiem ci Niku, ale też pozdrawiam, muszę mu odpisać na maila, bo przynieśliśmy dyskusję na maila w ogóle, nie? O To jest kurde. hit. Co jest dla ciebie bardziej traumatyczne? Śmierć, masakra klanu Uchichy, czy wychowanie Naruto? Z Kto ma perspekty- gorzej? Kto miał gorzej, Sasuke czy Naruto? Okej. Kto miał gorzej, Sasuke czy Naruto? Ja mam, jeśli powiesz tak jak ja to uważam, to mam argumentację, która to potwierdzi. Jeśli powiesz inaczej niż ja uważam, to mam argumentację, która to może obalić po prostu. I to też No to trochę jest- nawinie do ale czytania. to, wiesz co, czy błędem w ogóle nie jest porównywanie sytuacji? No nie, bo w ostatniej między nimi bitwie jest to nawiązane. Jak ty możesz zrozumieć moje cierpienie, skoro ty nigdy nie miałeś rodziców? Sasuke coś No. takiego mówi. No to prawda. No bo wiesz, Więc się musisz ich porównać. staram się patrzeć na początku w taki sposób. Masakra klanu to była jedna noc, ale Sasuke tak naprawdę cierpiał już przedtem, bo w pewnym sensie był odrzucany przez brata i ojciec na niego patrzył jako na tego gorszego, ale to nie było jeszcze w jakiś sposób traumatyczne. No a po tej masakrze on cały czas miał to brzemię na sobie, z którym też żył. Plus No. miał te traumy. W przypadku Naruto było tak, że on miał tego Kyubiego zapieczętowanego w sobie nieświadomie i w zasadzie... Całe był życie byłeś odludkiem. Tak, był odludkiem, ale może bolało go to, że nie wiedział dlaczego, ale w pewnym momencie wyszedł z tego i on też był postacią, która była w stanie znaleźć w tym wszystkim jakiś sposób na ulżenie sobie. To nie był Czy gość, uważasz, który że był Sasuke miał gorzej? Chyba też ze względu na to, w jaki sposób sam Sasuke do tego podchodził. Okej. On- Ja uważam, że Naruto miał gorzej. Mimo wszystko, że Naruto, że większe traumy, bo to nie chodzi mi o to, kto miał gorzej, kto miał prawo więcej cierpieć, czy coś takiego, tylko Kto miał bardziej... gorzej, Naruto czy Gaara? Gara. Dlaczego? Kurde, nie wiem, czy ty Bo- jesteś na tym etapie. Bo jak ona się Nie chcę nazywa? ci spoilerować. Yashamaru? Yashamaru chciał go zabić? I Nie. wtedy to też było takie traumatyczne Nie, przeżycie? Gara miał gorzej, ale o tym się dowiesz. Dobra. Dlaczego Gara miał gorzej, ale miał No gorzej. dobra. Gara miał gorzej. Gara miał totalnie gorzej. To Gaara jest miał tragiczną najgorzej, postacią. Naruto miał gorzej i Sasuke miał najlepiej? To co było takie Tak, kojące uważam, w że życiu tak. Sasuke? Co było kojące? Bez spoilerów. Sasuke miał rodzinę, zaznał miłości, jaka by nie była spaczona. Zaznał miłości taty, zaznał miłości brata Mamy i najbardziej to zostało mu zabrane w bardzo brutalny sposób. I też Sasuke był obiektem Tsukiyomi, nie? Że tam też na niego rzucił Itachi Genjutsu i go torturował trochę. Mhm, I przeżywał tą śmierć rodziców ileś razy. mhm. Ale uważam, że jeśli czegoś zaznałeś... Dobra, no to jest właśnie to jest to pytanie, które Sasuke zadaje Naruto. Jak możesz wiedzieć, jaki to jest ból, skoro ty nigdy nie miałeś rodziców? Ale jeśli ktoś jest całe życie samotny, jest wytykany palcami, bo jesteś potworem, masz w sobie potwora, nikt się z tobą nie chce bawić. Ten Naruto na tej huśtawce całe życie, nie? Że wszystkie dzieci, tak, wiesz... całe życie, ale on w Akademii w pierwszych odcinkach był pokazywany jako taki łobuz, który lata i okej, on chce, żeby inni na niego zwrócili uwagę. No właśnie. Więc to też się wiąże z tym, że on miał w sobie tę traumę, ale on nie był zamknięty w sobie aż tak bardzo. Tylko, że nie wchodzimy w charakter postaci, bo jakby Naruto wyszedł z tego, jest mniej tragiczny, w cudzysłowie, przez jego charakter, bo jest bardziej otwarty, bo jest bardziej pozytywny. Mhm. Sasuke te traumy
przytłoczyły, zniszczyły go i No i on je zemsta, pielęgnuje w sobie. tak, i zemsta jest jego fokusem, bo musi to zrobić. Ale biorąc pod uwagę same w sobie wydarzenia za dzieciaka, to Naruto miał gorzej, bo jeśli do tych 11 lat jesteś wiecznie wytykany palcami, wszyscy cię nie chcą, mieszkasz sam w domu, nie masz do kogo gęby otworzyć, a on jeszcze wtedy nie znał Kage Bunshina, więc nie mógł sobie Ale Kona zrobić do myślisz, pogadania. że bolało go to, skoro on tego nie znał? Sądzę, że tak. A Sasuke wiedział, co stracił i nie No dość, tak. że stracił to w takich okolicznościach, to Bo jeśli wcale miałeś, moim jeśli nie zdaniem masz ojca, to, że Sasuke znał na początku te pozytywne uczucia, to tym bardziej go potem bolało. ale jeśli nie znasz uczucia posiadania matki, a widzisz, że wszyscy matkę mają, to jest turbo bolesne. A on sobie znalazł ojca wirukiem. Wiesz. No, ale to nigdy nie będzie to samo, nie? To nigdy nie Wiem, będzie, ale to no nigdy nie powiedział będzie. W ogóle właśnie chociaż- zapomnieliśmy o jej ruce. Powiedział chociażby w ostatniej walce, że no nie znał tej miłości, ale jak jadł na przykład ramen z Iruką, to wyobrażał sobie, jak to jest mieć ojca. Albo jak był z Sasuke, to wyobrażał sobie, jak to jest mieć Jak brata. mieć brata. Kurczę, właśnie i to jest... Dlatego do mówię, na czego- samym do czego początku zmierzam? powiedziałem, trudno to porównać, bo to Trudno, tak jakbyśmy nie? porównywali jabłka i pomarańcze. No, Ale jedno to Garam miał owoc. najgorzej. Okej. Jedno i drugie to owoc, jedno i drugie to cierpienie w przypadku tych postaci, ale to jest inne cierpienie. I Zło to bo o co zło. chodzi? Nie wiem jak, no kurczę, może trochę też na to patrzę przez taki trochę no swój pryzmat, nie? I bo dużo takich rzeczy, no wiesz, każdy ma swoje życie, niektórzy też mają swoje traumy i tak popatrzyłem na to, że kurde, jak ja bym miał postrzegać, bo to też zastanawiałem się nad sensem, dlaczego Sasuke jest taki zafiksowany na bazie swojej zemsty, nie? A dlaczego Naruto jest taki otwarty i taki pozytywny. No. I się zacząłem zastanawiać, kurczę, czy naprawdę Sasuke to, że stracił w bardzo brutalny sposób, nikt tego tutaj nie odejmuje zupełnie tragizmu tej sytuacji, czy ma prawo podczas tej konfrontacji pytać się Naruto, kto miał gorzej, jak możesz ty to rozumieć, skoro ty nigdy nie miałeś rodziców. Ja się zacząłem zastanawiać, stary, dlaczego ty mu zadajesz takie pytanie, skoro gościu tyle przecierpiał i w sumie to miał gorzej niż ty od urodzenia. Ty masz gorzej od jakiegoś etapu w życiu. Załóżmy, że Sasuke miał tych lat 5 i się wszystko popsuło, a Naruto miał jechane od kołyski. No to chyba traumy od kołyski do tego momentu. Ale A to tu też są traumy można od tego do wytoczyć tego. argument, kiedy się zaczyna pamięć długo trwała. Też prawda. Co on tam pamiętał, jak był w koło. Bardziej w ten sposób zacząłem na to postrzegać, że wiesz, jak ty gościu możesz mu coś wypominać, jak ty też nie byłeś w jego butach. Bądź samotny całe życie od urodzenia. To na pewno było niemiłe z jego strony, ale wiesz, to była ferwor Ciusiuś. walki, sytuacje. To było niemiłe z jego strony. No nie, no dobra. Podsumowując, jaką ocenę dajesz pierwszemu Naruto? Wiesz co? 0,10. W odcinku powiedziałem, nie pamiętam, coś koło 7,5 powiedziałem. Teraz dałbym 7,5-8. 7,5 też. Jestem w stanie się zgodzić, że 7,5. 7,5. 8 Pierwsza już seria. wydaje mi się za duże ze względu na to, że tam, jeśli miałbym oceniać też anime, jako 220 odcinków, no to są filery, które też trzeba dorzucić do oceny i jest dużo przeciągania ze względu na retrospekcję i na jakieś po prostu tempo, więc jakby jeśli oceniamy produkt, animację, a niekoniecznie samą fabułę, no to ta ocena troszeczkę idzie w dół. 7,5 wydaje mi się, że jest sprawiedliwe. Sprawiedliwe. Uniwersum Też jest ciekawe, postacie można się z nimi utożsamić, są momenty świetne. Powiem ci, moment właśnie z pięścią Drunken Fist, jak Lee walczył z Kimimaro. Jak ja oglądałem to, mówiłem to na odcinku, to ci powiem, chłopie, mi się dosłownie kąt widzenia zwężył tylko na ekran, ja się tak w to wciągnąłem. Nie A pamiętam, masz tak, kiedy... że powtarzasz sobie czasami sekwencję, O, żeby jeszcze raz to chłop, zobaczyć? oczywiście. Stary. Ja nie Dobra. pamiętam, kiedy ostatni raz miałem coś takiego z anime. Mega się jarałem, jak był 19 odcinek Dragon Ball Daima i transformacja Goku, bo to było wizualnie, to była pompa, ale tutaj wszystko zagrało. No ja się po prostu nie czułem dawno tak oglądając anime podczas tej Bo sekwencji. fajna postać, fajne postaci są, nie? To Moja też ulubiona postać dużo mi. gra.
Lee? No nie no, to masz tą miniaturkę z tym, wiesz, błysk w zębie, nie, to też zagrało, to fajnie. W ogóle bardzo fotogeniczny byłeś na tym zdjęciu, żeby nie No było. wybieliłem Ja sobie mam zęby żonę, ludzie, na tym ja mam miniaturce. żonę jak coś. Na tej miniaturce musiałem wybielić zęby sobie. No ale spoko, no nie, to też bym dał, 7,5 też bym dał i powiem ci, kurde, że jestem ciekawy, jak spotkamy się. Ja bym chciał, wiesz co, jeśli mamy sobie tak gadać o Naruto, to nie wiem, czy spotkanie się na koniec Shippudena, bo uważam, że to dropniesz osobiście. Uważam, że dropniesz to. Ludzi będą oglądać, będę też oglądać. To też mnie motywuje, że ludziom się chce słuchać o tym. Ale tak jak trochę gadaliśmy przed nagrywką, tak jak miałeś z Bleachem, uważam, że ciebie to dopadnie. Trochę też tutaj. Bo że naprawdę... Bleach się nie rozkręcał. Bleach miał moment, nie wiem, jak Aizen powrócił. To mnie mocno uderzyło, bo ja uwierzyłem w to, że on tam zniknie, a Aizen powrócił. To mnie trochę podbudowało, ale Bleach nie miał takich momentów, które by mnie albo wzruszyły, albo by mnie jakoś mocno podekscytowały. Nie, to było tak, że ja oglądałem tego Bleacha i słyszę, że po 5. odcinku jest super. Dochodzę do 5, mówię okej, już? Nie, od 17. Okay. Nie, od 20. Nie, po pierwszej arku. No to jak pierwszy ark ci się nie spodobał, to już ci się nie spodoba. I doszedłem do 140 któregoś. I to czekam. może nie czekajmy na całego Shippudena, tylko sobie to podzielmy na segmenty i ja ci jak powiem, będziesz... kiedy ja będę chciał, bo ja nie chcę, żebyś mi to dzielił teraz na segmenty, bo nie chcę wiedzieć, gdzie jest jakaś duża przerwa, ale... No wiesz, o co chodzi? Że jestem w szoku, że tobie nie podoba się ark z Garą. Nie, że nie podoba. Nie porwał aż tak, o. Nie, no nie porwał. No. Przeciągany momentami. Na przykład ta walka Deidara i Gara na samym początku. A za Sasori Sakura? Okej, lepiej, no. Lepiej. Też ze względu Deidara na samą zajebisty. Sakurę. Może to kontrowersja, ale Sakura w Ale tej tu walce... się zgadzam. Bardzo tutaj, w tym momencie widać, jak usunęła swoje wady z pierwszego Naruto. Postać. Nie to, że autor, tylko postać. Wcielamy się w rolę Sakury. Tak. To, że ona te wszystkie swoje głupoty, które miała w głowie, out i się fokusuje na tym, że jest ninja. No kurde, ona jest ninja. Jest chuninem, jest ninja, dorosła. Dostała umiejętności fajne, leczenie i walnięcie. Ale zabolało mnie w tym wszystkim to, że wiesz, łączą się ekipy, Guy z całą ekipą, Lee, Neji, Kakashi z drugą ekipą, jeszcze babcia się pojawiła i jest, wiesz, stoją ci wszyscy przed tym kamieniem, przed tą jaskinią i nagle się okazuje, że, wiesz, motyw z tą pieczęcią, że te pieczęcie były w różnych miejscach, to było fajne, bo tam Neji się przydał z tym Byakuganem i tak dalej i że musieli zniszczyć to w jednym momencie, tylko że to też było taki zabieg fabularny, żeby resztę ekipy zatrzymać w tym lesie, żeby ci, którzy są przy tym kamieniu, dostali swoje walki, a ci gdzieś tam są na poboczu i walczą ze swoimi klonami. Jedyne, co się zgodzę, bo ty już jesteś jak Naruto goni Deidarę. Goni, ale ta walka się nie zaczęła jeszcze tak na dobre. Okej. To też miałem wrażenie, że Naruto goni go za długo niż powinien. I Kakashi też tam biegnie za nim i to był taki jeden odcinek, który na 100% był fillerem, bo to było zanimowane fatalnie, tempo było katastrofalne. Dosłownie mieliśmy na 20 minut odcinka czy 18, przez pierwsze 10 minut to były tylko scenki puszczane, jak Naruto biegnie, Kakashi biegnie, ci się biją i tylko mamy zapętlone animacje, jak w Dragon Ballu Super za najgorszych lat i potem znowu Kakashi biegnie, Naruto biegnie, oni gadają ze sobą, nie? Dramat. To fakt. To tempo tutaj, to nawet nie chodzi o fabułę, tylko o tempo. Bo ja nie mam problemu z tym, że oni się gonią, albo że ci walczą z klonami, tylko że po prostu to sprawia, że trudno jest się trochę wczuć w fabułę. Kurczę, może trochę gloryfikuję za bardzo ten ark, bo ja bardzo lubię Garę i bardzo mi się podobał sam motyw, że Gara został Kazekage w ciągu 2 lat. To trochę, wiesz... No zaskoczony byłem, ale pozytywnie. Pozytywnie, no szacun, nie? I że z takiego, i właśnie a propos dlaczego Gara urósł, z takiego mordercy, który bez skrupułów potrafił cię zabić, gościu ratuje swoją wioskę, nie? Próbuje ją uratować. Było pokazane, jak się zmienia. I to go dzięki Naruto. I to też jest super. I że Naruto leci mu na pomoc. Stary, to tak mi tam zagrało w tym arku, że wiesz,
ten Naruto go bije. No i w pierwszym ogóle nie Naruto. mówiliśmy o wejściu Gary i Piaskowych podczas misji odzyskania Sasuke, jak Gara kontra A Kimimaro. walka Naruto z Garą. Nie, jak Gara walczył z Kimimaro, co uratował Lee. Nie, no to wspominałem, że zajebiste to było. Akurat to tak, to mi też zagrało bardzo. Okay. Bo o co chodzi? Gara jest, czasami mam wrażenie, że ważniejszy niż Sasuke dla Naruto, bo to jest takie odbicie lustrzane, że Naruto widzi siebie w Garze, No. ale Gara jeszcze nie widzi tego Naruto. On jeszcze, to też zresztą fajne są te flashbacki, jak Naruto siedzi sam i Gara siedzi sam i wokół niego ci ludzie coraz się więcej pojawiają. ludzi, a wokół Tak. Gary nie. I bardzo fajnie to zagrało, że on go bije w tym arku, jak jest One Tail i Nine Tails, nie? Że jak bije go i Shukaku oprzytomnieje i faktycznie potem zabiera go jego rodzeństwo i on mi mówi, że przeprasza i tak dalej, już widać zmianę. Tak. Potem przychodzi na ratunek dla Lee. Super, w ogóle że Gara ratuje Lee, gościa, którego prawie doprowadził do życiowej kontuzji. To był pierwszy moment, kiedy ja tak, wiesz, on był też inaczej ubrany. Miałem wrażenie, że on po prostu Jeszcze tak na inaczej kozaku, wygląda, wiesz. nie? Inaczej mu z oczu patrzy już w tamtym momencie. No i że Lee nie miał pretensji do Gary, jeszcze mu podziękował i że w ogóle takie też bratersko do siebie zaczęli podchodzić tak w sumie z czapy, bo to Nie, no Lee pojawił co się gębę jest. otworzy, to punktuje. To jest piękna postać. I to mi super zagrało i właśnie potem mamy, bo mówię, olejmy filery, wytnijmy ten filerowy cały segment z pierwszego Naruto. Kończy się ratunkiem Sasuke, Naruto idzie na 2-letni trening z Jiraiją i pierwsze co, jak wraca do wioski, Gara został porwany. I musimy go ratować, nie? I wiesz co jest? I masz te całe flashbacki, że właśnie Deidara wprowadzenie z tymi łapami, wiesz, no wiem, zajebiste jest, to jest zajebista postać. I wiesz, i Deidara tam naprawdę ora, to też fajnie pokazuje, jak potężni są Akatsuki, że to nie jest tylko Itachi Kisame. W ogóle cały motyw z Sasorim też, że on zabił tego trzeciego Kazekage i jego backstory też genialne. Ale że Gara w końcu wychodzi ponad swoje, co już było wcześniej, bo ratuje Lee, tak tutaj jeszcze zostaje Kazekage i jeszcze ratuje całą wioskę. I przegrywa. I stary, no to tak mi zrobiło dzień. Ja pamiętam, jak ja to siedziałem, bo to już był moment, kiedy oglądałem na bieżąco. Jeszcze nie zacząłem czytać mangi, a mangę zacząłem czytać na Hidanie. I tak ogryzałem paznokcie. Czy Naruto zdąży, nie? Człowieku, no byłem tak spompowany tym, kurde, bo wiesz, Gara i ta dynamika między Naruto a Garą, super, i ci jeszcze nie będę, jak to zaraz to dokończysz i obejrzysz to sobie, to chciałbym i mam taką nadzieję, że kurde ci się serduszko też tutaj trochę tak zmiękczy. Bo jest cudowny moment. O jest. Ja liczę na to i trochę się boję tego, że to, co pierwszej serii się udało zrobić z moimi emocjami, że w Shippudenie nie wiem, czy to będzie możliwe, bo na przykład słyszę, że soundtracki są trochę już inne, ale to tam... A w ogóle soundtrack te bębny takie mroczne bębny i takie, kurde, nie wiem, to ci wyślę potem na privie. Na pewno dla mnie Shippuden ma lepszy soundtrack niż pierwszy Naruto. Nie mówię o openingach. Chyba wiem, o jakich mrocznych. W Shippudenie taki soundtrack jest. Chyba wiem. Jeśli super to gra kojarzę, klimat. Jak Itachi się chyba pojawił z Naruto, jak rozmawiali, co mu tego kruka w buzie potem wepchnął. No mi się wydaje, że tam były takie. No, było. Sporo się działo. Dobra, ale o tym pogadamy już. Pogadamy później. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Kurde, mamy ponad 2 godziny, stary. Ja mam nadzieję, że ktoś tego posłucha. No ja mam nadzieję, że nawet na 5 razy ktoś będzie klikał, żeby posłuchać. Ale posłuchają, bo fajny jest. I teraz jeszcze kończąc, wolisz takie flow, czy scenariuszowe? Takie flow. Takie flow. Bo ludzie chyba też będą woleli takie flow. Nie no, Naruto spoko. 7,5 sprawiedliwe. Ale dziwię się, że nie ma One Piece takiego fanbase'a, gdzie One Piece jest technicznie lepszym tytułem, bo jest. Może dlatego, że Naruto jest prostsze i łatwiejsze do łyknięcia? Może. Ale i chyba dlatego, że było na Jetixie. Największe to chyba, że na Jetixie. No, bo ludzie tak piszą, że tak samo jak z Dragon Ballem na RTL-u 7 oglądali, tak samo Naruto, że na Jetixie oglądali, nie? No, tak mi się wydaje. Ja nie oglądałem tak się po prostu Naruto zakorzeniło się w kulturze. Gdyby One Piece leciał, to myślę, że... Nie pamiętam, czy leciał. Nie wiem, mówili, że nie leciał w Polsce. W Polsce nie kojarzę, żeby One Piece leciał. Bleach leciał na Hyperze, to na pewno. Bleach leciał na Hyperze, to kojarzę. Do Soul Society Arku na pewno to doszło i potem Hyper został skancelowany jako no widzisz, stacja ja nawet tego kanału nie miałem.
Jetixa miałem, ale Hypera nie. Nie no, fajne anime było. Ale co, kończymy i ja dziękuję bardzo za gościnę. Lajka zostawcie. Dajcie lajka, suba, jeśli się podobało. I Tak zapraszam mówisz. na kanał Maćka, bo w sumie widzicie to na moim kanale, nie? Ale to Tak wszystko jest. będzie podlinkowane, także Następne Maciacho, wracamy do Dragon Balla, a ja mam w sumie taką motywację, żeby sobie zrobić może odcinek top 10 Akatsuki. Tak sobie pomyślałem. o, to bez spoilerów. Ja będę Nie, będę bez spoilerów, oglądał. bez spoilerów. A kurde, chamie. No ty, właśnie, obejrzysz kiedyś. niedługo kolejne Maciacho, więc zapraszamy Tak jest. na kanał Over 9000. Będziemy gadać o Dragon Ballu. Ale nie tylko w sumie, bo to taki temat, chociaż nie. To Nie, można tam Dragon zahaczyć tak troszkę, ale bardziej Dragon Ballowo. Nie? Dragon Ballowo. Nie będziemy jeszcze zdradzać, więc drodzy widzowie, zobaczycie, co się będzie działo. A ja jeszcze zapraszam swoją drogą na No. unboxx.pl. Zapraszam. Unboxxy. unboxx.pl. Możecie tam zakupować swoje booster boxy. Jeszcze nie będę zdradzał, bo nie wiem, kiedy Adam wypuszczasz ten odcinek, ale na moim kanale pojawi się 13, coś link takiego. i info, jakie produkty możecie kupić. Tak, ja też podlinkuję, nie? Normalnie. Tak jest. Ja dziękuję bardzo, wykorzystałem sobie platformę na reklamę. Jak coś, Kurwa, to teraz wystaw będę mi musiał rachunek. lokowanie produktu zaznaczyć, ale chyba nie. No, nie Weź będę mi zaznaczał. rachunek Jeszcze żaden produkt. Dobra, ja dziękuję bardzo. Trzymajcie Dzięki, się. czekamy na wasze komentarze. Siema. Na razie, dziana.